Dzień dobry wszystkim, z tej strony Paweł Jeżowski. Dzisiaj nie jestem sam, jestem w duecie, a ze mną jest Łukasz, który jest maklerem papierów wartościowych i analitykiem, no i w sumie też traderem, a będziemy sobie omawiać temat ropy, jak to wygląda. Będziemy mówić, co się obecnie dzieje w Stanach Zjednoczonych, na rynku amerykańskim, trochę na temat rynku europejskiego. No i oczywiście powoli będziemy też przechodzić do tych tematów rosyjskich. Jeżeli macie jakieś pytania na bieżąco, to proszę zadawajcie je na czacie. Będziemy starać się również do tych pytań wracać. A teraz przejdę do mojego gościa. Witaj, Łukaszu. E, Cześć, dzień dobry, witam Cześć. Was serdecznie, cześć Pawle. I tutaj odpowiadając na pytanie już od razu do Zygmunta, jeżeli chodzi o 1-3 maja, to nie planuję, no więc nie wiem skąd już to wiesz, a rozmawialiśmy z kapitanem, że jutro nie będzie premiery. Być może zrobimy coś, być może 2, 3. Zobaczę, bo ja będę 2 wracał. Teraz jestem na takim krótkim wyjeździe z synem. Zresztą widzicie tutaj gdzieś w tle jest pokój hotelowy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast słuchaj, Łukasz, pewnie wszyscy czekają na te informacje, co obecnie dzieje się z ropą, jak to wygląda, jeżeli chodzi o WTI, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no bo mieliśmy dosyć ciekawą taką sytuację jakiś czas temu. Były cięcia OPEC, tak jak pamiętacie, były cięcia rosyjskie, no i część obserwatorów mówiła, że czekają nas zwyżki. Ty mówiłeś coś innego, z tego co pamiętam. Mówiłeś, że nie Tak, będzie zwyżek po tej decyzji, tylko no właśnie, oddaję ci głos. tak. Faktycznie dzieliłem się takim przekonaniem, że ta decyzja OPEC to nie jest żadna próba wywołania trwałego trendu wzrostowego, a to jest taka ucieczka do przodu, żeby spróbować ustabilizować ceny, ponieważ ostatnio tych czynników, które mogłyby raczej ropę pchać w dół, było więcej niż w górę. O takiej perspektywie bardziej długoterminowej pewnie za chwilę porozmawiamy, bo tam mam akurat nieco inny pogląd. Natomiast fakt, jeśli chodzi o decyzję OPEC+, to była taka ucieczka do przodu. To było spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim po pierwsze, właśnie warto zaznaczyć, że to jest dobrowolna decyzja wybranych krajów grupy OPEC+. To jest ważne, to dlatego, że po pierwsze to nie jest tak zobowiązujące jak decyzja całej grupy czy samego kartelu OPEC. W ramach tej grupy jest kilka mniejszych krajów, które te produkcje mogą zwiększać. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o takie sumaryczne ujęcie, to wydobycie w ramach krajów grupy OPEC+ jest znacząco dalej niższe niż przed rozpoczęciem pandemii, a może inaczej, może znacząco niższe niż w momencie podejmowania porozumienia, które właśnie w odpowiedzi na pandemię miało ograniczyć wydobycie o 10 milionów baryłek. Później wraz z odbudową gospodarki, odbudową popytu ta produkcja miała rosnąć, ale niestety rynek ropy i produkcja ropy to jest taki bardzo specyficzny temat, o którym pewnie będziemy sobie mówić, że ten plan odbudowy stanął, nie że w połowie, ale na etapie, na którym pewnie nikt się jeszcze kilka lat temu nie spodziewał, że stanie. OPEC plus mocno traci udział w rynku. Natomiast jeśli chodzi o cenę, wybaczcie dygresję, Paweł, proszę stopuj mnie, bo mam taką Tak, tendencję nie, właśnie będę do wchodził, głośnych. wiesz, ostatnio przerwałem live, tak, a więc już mam pewną wprawę, tak. Dobrze, to tak. Mam pytanie do ciebie, bo z tego co pamiętam, to nie było oficjalne spotkanie, to było dzień wcześniej, tak? Tak. Oficjalne chyba miało być w poniedziałek, a to było w niedzielę, czy dobrze mówię? To jest tak, że to nie było spotkanie samego OPEC-u czy OPEC+, Mhm. które się odbywa cyklicznie, tylko to było w ramach też spotkania takiej grupy monitorującej, która nie ma decyzyjności, jeśli chodzi, oni po prostu sprawdzają co jakiś czas stan rynku i realizację ustalonych celów produkcyjnych. Natomiast ja nie kierowałbym się tym, że to było niespodziewane, nawet powiedziałbym, że to jest plus i celowo to było niespodziewane, Tak. dlatego że jak patrzymy w historię, to
decyzje, które były podejmowane bez wcześniejszej komunikacji, no były znacznie bardziej efektywne pod kątem zaskoczenia i wzrostu ceny ropy czy spadku, bo to też w dwie strony działa. Ale tak wracając stricte do ceny, ja będę posługiwał się poziomami WTI, ale to można sobie łatwo przenieść na Brenta, bo zachowanie tych dwóch popularnych gatunków jest podobne, jeśli chodzi o cenę. No faktycznie aktualnie mamy domknięcie tej luki, ale to jest tak czy No to inaczej. poczekaj, jeszcze powiedzmy, bo o tej luce dużo mówiliśmy. To przypomnijmy, ta luka była wywołana właśnie tym nieformalnym spotkaniem OPEC, gdzie ogłoszono cięcia. No te cięcia, i to jest jak gdyby istotne, to nie były cięcia, które w tym momencie się odbywają, tylko to była zapowiedź cięć przyszłej produkcji. Od A maja, więc to tak, jak od maja do końca od roku. maja. No i jak to zawsze z takimi zapowiedziami, czasami one się nie do końca sprawdzają w realu, natomiast wpływają często na cenę. No i tutaj spodziewano się, że ta cena wzrośnie, przynajmniej część takich ekspertów była, część, i do nich należałeś ty, akurat ja też, uważała, że ta cena, jeżeli wzrośnie, to chwilowo, natomiast ma to przeciwdziałać spadkom. No i I teraz powiedz, jaką stabilizacji. mamy, tak, i stabilizację, jaką mamy sytuację, bo ta luka się domknęła i o tym dosyć dużo mówiliśmy, ona się domknęła troszeczkę poniżej, zeszliśmy, natomiast w piątek mieliśmy wzrost bodajże ponad 2%. Tak, no nie unikniemy. Ja staram się rynków nie traktować tak szablonowo, bo jest taka moda i ma to sens ogólny, żeby traktować rynek ropy jako pochodną rynku akcji, że surowce podążają za pozytywnym sentymentem na akcjach. Długo by o tym gadać, to też nie jest stricte kanał finansowy. Natomiast na razie technicznie wiele to nie zmienia, ponieważ dalej cena ropy jest zawieszona pomiędzy ważnymi poziomami i też nie uciekałbym nawet w takich dyskusjach na kanałach typowo niefinansowych od tego czynnika właśnie inwestorskiego, gdyż to przebijało się w komunikatach ze strony tych wybranych krajów OPEC+, że decyzja wynikała też z faktu, że mówiąc kolokwialnie chcą te osoby czy tych graczy grających na spadki z rynku powyrzucać. No i to się im udało. Pytanie, czy teraz spadki nie wrócą z podwojoną siłą, albo inaczej, zaangażowanie tych dużych graczy w spadki. Ja akurat wydaje mi się, że albo pewnie zaraz przejdziemy do Rosji, bo to od tego pewnie będzie zależeć, ale uważam, że po ewentualnym negatywnym zaskoczeniu produkcją za okres majowy, a te dane poznamy pewnie na początku czerwca, uważam, że być może czeka nas okres dłuższego deficytu, który będzie skutkował tym, że będzie większa szansa na wzrost niż na spadek, ale to wydaje mi się, że może nastąpić dopiero w czerwcu. Zaraz pewnie będziemy analizować, dlaczego w czerwcu, kiedy Dobrze, to będziemy zaraz poznawać przejdziemy, poszczególne. natomiast tu jest jedna rzecz, którą powiedziałeś i to musimy skonfrontować, bo powiedziałeś, że Rosjanie podadzą wyniki za kwiecień i za maj. Inaczej, grupa OPEC Plus poda wyniki w czerwcu za maj, bo cięcie ma obowiązywać od 1 maja, prawda? Tak. No i to cięcie ma zagwarantować spadek produkcji o 1,6 miliona baryłek. I jeśli Tak, czyli okaże się w teoretycznie duże w miarę, tak? No jakby tak, tak tylko popatrzeć. pamiętajmy, że również te cięcie o 2 miliony zapowiedziane w październiku zrealizowało się jedynie w połowie. Pamiętajmy, że jedną sprawą są cele OPEC ustalone, a inną sprawą jest realna produkcja. To są dwie inne sprawy i to warto pamiętać. I o ile wydaje mi się, że faktycznie te cięcia zapowiedziane w ramach grupy OPEC+, ale z wyłączeniem Rosji, one mogą być zrealizowane no, może nawet w całości, bo są ku temu perspektywy, ale to też mam pewny nawias, tak, dla mnie to jest niesamowicie, nigdy nie miałem tak niewypracowanego zdania, jeśli chodzi jak interpretować to, co się wydarzyło z produkcją ropy w marcu w Rosji. A to zaraz do tego wrócimy, bo to jest ciekawe. Tak, i powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo powiedzieliśmy sobie, że no będą te dane OPEC, natomiast jak to się ma do informacji, które dostajemy teraz z Rosji, najnowszych, z zeszłego tygodnia,
w sumie z tego tygodnia, że Rosja zawiesza, Rostat, jak i również rząd, zawiesza statystyki dotyczące produkcji na 11 miesięcy. Właśnie, To właśnie. I to jest jest. ciekawe, nie? Znaczy, powiem Ci tak, po tym komunikacie, które Ministerstwo Energii Rosji przekazało do Bloomberga o tym, że spadek produkcji wyniósł w marcu 700 tysięcy baryłek, kiedy Tak. agencje podają 100 tysięcy, Argus, 300, Międzynarodowa 100, Agencja 300. Energii 290, S&P, który jest mi najbliższy, 250 tysięcy, to gdzieś to w takim razie musiało zniknąć. I ja zachodzę w głowę, pewnie o tym będziemy rozmawiać, bo być może pewnie masz większą świadomość tej sytuacji, no gdzieś to znikło i w końcu to będzie gdzieś musiało wypłynąć, albo w komunikacie, że to rosyjski komunikat był tylko i wyłącznie jakimś PR-owym zagraniem, czy faktycznie to cięcie było aż tak duże. Wiesz co, to wygląda bardzo dziwnie, bo jest jak gdyby kilka rzeczy, o nich musimy powiedzieć, bo agencje głównie posiłkowały się danymi za eksport. Zwróć uwagę. No oni nie wiedzą, tak, no nie mają takich informacji, czy Argus, tak, czy ktoś inny, no to wiedzą, ile powiedzmy transportów wychodzi z Rosji, zakładają mniej więcej jakiś rynek wewnętrzny, no i na tej podstawie próbują to szacować. Natomiast no, Rosjanie teoretycznie mają większą wiedzę, ile oni produkują, bo też na przykład agencje nie wiedzą, czy to jest sprzedawana ropa zmagazynowana, czy to jest faktycznie produkcja, a więc tu mamy na pewno rozjazd. Tak. No i Właśnie teraz... Mhm. to mnie zastanawiało, że nie widać totalnie na razie żadnych wskazań, że eksport ucierpiał. On oczywiście ma pewne Tak, opóźnienia. I to, co mnie właśnie zastanawiało, jeśli bym. Mhm. Bo To, co zobacz, bym bo właśnie. trzeba... No mów, bo Tak, dobra, okej, bo wszedłem nie ci w chcę ci słowo przerywać, niepotrzebnie. ale Mhm. to, co mnie najbardziej właśnie zastanawia, to fakt, w jaki sposób bez dostępu do jakiejś, albo inaczej, gdzie szukać informacji, co się dzieje w tym krajowym przepływie. Bo jeśli uznać, że Rosjanie utrzymują produkcję właśnie zapełnieniem magazynów, albo odwrotnie, to eksport jest tak utrzymywany tak wysoko ze względu na korzystanie z tych wypełnionych po brzegi zapasów przez ostatni rok, bo takie dochodziły mnie sygnały, że właśnie ta rosyjska produkcja mocno uzupełniała zapasy. No pytanie w takim razie, czy to jest prawda? Nie wiem, czy dobrze spuentowałem, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, ale chciałem poruszyć jeszcze jeden rzecz, o której zapomina się, a mamy też już pewne jakieś tam cząstkowe dane, i które też są przynajmniej dla mnie zaskakujące, a mianowicie one pojawiły się w lutym, w marcu zostały podtrzymane, wyszły trochę tak przy okazji, ponieważ no, trzeba coś się zastanowić, jak mówimy o eksporcie, no to trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, o eksporcie surowej ropy i produktów. Jeżeli patrzymy na surową ropę, no to patrzymy styczeń, luty, marzec. W marcu nawet były chyba lepsze wyniki niż za luty. Zobaczymy, jak to będzie końcowo, natomiast tak się wydaje. W produktach wydaje się, że też teoretycznie, jeżeli chodzi o marzec, te wyniki były dobre, natomiast tu się również tłumaczy tym, że mieliśmy ten okres karencyjny i przejściowy i Rosjanie próbowali wypchnąć, jeszcze zdążyć przed kwietniem, i wydaje się, że duży problem pojawił się w produkcji, w rafinacji ropy. Dlaczego? Ja tak podejrzewam, zobaczymy, jak to będzie dalej, bo mogę się oczywiście tutaj też mylić, dlatego że Indie i Chiny nie biorą tych rosyjskich produktów, to już wiemy, one głównie trafiają do Afryki, głównie trafiają do Zatoki plus Egipt, no i trafiają Tak. często później do Europy, nie? Teraz. I to jest niesamowite, bo pewnie o tym porozmawiamy przy okazji samego OPEC-u, ale doszło do jakichś absurdalnych działań, ponieważ OPEC jako grupa krajów, które produkują ropę, kupują rosyjskie produkty naftowe do wykorzystywania ich na rynkach krajowych, a jednocześnie ograniczają swoją No produkcję. wiesz, tak, tego nie wiemy właśnie do końca, jak to, no bo nie jesteśmy w stanie tych produktów, bo ile z surową ropą jest troszeczkę łatwiej, no to w przypadku produktów, jeżeli zmieszasz jeden produkt z drugim, no to trudno jest wyśledzić, tak, co się dalej z nim stanie, szczególnie jeżeli potem odsprzedajesz.
Niemniej, no, trzeba liczyć się, że Rosjanie z dużymi upustami sprzedają, bo to mówi się no, naprawdę o bardzo dużych upustach, sprzedają głównie do Emiratów, do Egiptu, no i sprzedają do Arabii Saudyjskiej. No i takie dane posiadamy. Pewnie nie jest to tyle, ile sprzedawali wcześniej do Europy. No niemniej należy liczyć się, że to jest dosyć duży strumień tych produktów. Zresztą jakiś czas temu u kapitana, jak rozmawialiśmy, mówiłem, że coś takiego się stanie. Ja podejrzewałem bardziej, że to będzie szło do Indii, no okazało się, że jednak jest krótsza droga i ja obstawiałem tak jak w przypadku surowej ropy, że to będzie szło do Indii, potem będzie wracało do Europy, no okazało się, że to idzie do Zatoki i wraca często do Europy. No i to jest trochę taki win-win albo lost-loss, no bo teraz pytanie jest, kto na tym zarabia. No na pewno są pośrednicy. Czy Rosjanie? No nie do końca, bo z jednej strony no mają zbyt, no ale muszą dawać bardzo wysokie upusty. Tylko powiedz, bo tak właśnie jak No. pamiętam, jak zaczynała się dyskusja o skuteczności planowanych limitów i na produkty, i na samą ropę, to szczególnie jeśli chodzi o produkty, to też byłem zdania, że bo ludzie jakby nie rozumieli, dlaczego tak z wysokim zainteresowaniem będą cieszyć się właśnie dalsze zakupy z Rosji. No, dla rafinerii pamiętajcie, że ważna jest marża, a kiedy Tak. ropa jest kupowana z dyskontem, a finalny produkt jest wyraźnie droższy, to dla rafinerii to jest wzorowa sytuacja. Sprawa pozostałych kosztów to już jest sprawa drugorzędna. To pewnie ty, Paweł, możesz powiedzieć, na ile ten rosyjski biznes ubezpieczeniowy transportów i ich fracht jest efektywny, bo przecież widzieliśmy te grafiki, chyba nawet na Twittera dawałem, że faktycznie jeśli chodzi o tą flotę widmo, z której Rosja korzysta, no to ona jest daleko już po okresie przydatności, jeśli chodzi o jej wiek. Wiesz co, tam jest mnóstwo problemów, bo tak, trzeba by, bo często mówi się, że teraz frakt spadł, tak, no ale frakt spadł, no jeżeli chodzi o tych dużych. Dlaczego też spadł? No i jednym z elementów, bo oczywiście to nie był główny, jednym z elementów był ten frakt rosyjski, czyli Rosjanie zaczęli wozić tymi starymi swoimi tankowcami tą ropę. I to nie tylko były, żeby ktoś zrozumiał, to nie było tak, że to są jakieś firmy rządowe, to są często firmy, które mają bardzo dziwne powiązania, jeżeli chodzi o te firmy, które transportują. W tym uczestniczą również firmy, które wcześniej transportowały ropę z Wenezueli i ropę z Iranu. A więc ta flota z jednej strony nie jest jakoś bardzo duża, bo też się ją jakoś wyolbrzymia, także Rosjanie dzięki w tej flocie cieni mogą sobie transportować w dowolne kierunki, no nie do końca. Jest jeszcze jeden problem, oni muszą transportować często tą surową ropę, jeżeli chodzi o tankowce, bo w przypadku produktowców, no to właśnie jest troszeczkę bliżej, ale tankowców muszą bardzo daleko, tak, czyli masz długi czas tą ropę na morzu, i musisz używać bardzo dużo jednostek. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie nie posiadają dużych jednostek, tylko posiadają takie średnie lub małe, co powoduje, że wbrew pozorom to nie jest do końca aż tak konkurencyjne w stosunku do tych dużych jednostek, tak? No na przykład, czy mają Chińczycy, Amerykanie, kiedy oni mogą sobie pozwolić, żeby ta cena frachtu aż tak nie ważyła. Wbrew pozorom cena tego rosyjskiego frachtu waży, bo używają mniejszych tych powiedzmy statków do tego, jednostek. No i to jest jak gdyby problemem są również te rzeczy techniczne, problemem są też ubezpieczenia, bo okazuje się, że na przykład bardzo ciekawa sytuacja jest w Indiach, bo oni głównie biorą z Rosji, oni nie chcą brać w FOB-ie, bo oni się boją różnego rodzaju właśnie problemów, czyli chcą wszystko brać w CIF-ie, czyli z dostawą. No i ostatnio, żeby wziąć w CIF-ie, muszą bardzo często wziąć, jeżeli kupują niektóre, szczególnie te mniejsze rafinerie indyjskie, często muszą jakieś brać zabezpieczenia bankowe. No i tak jak słyszałeś ostatnio, te indyjskie banki powiedziały, że nie dadzą zabezpieczeń, jeżeli rosyjska ropa, czyli ta w dostawach, nawet w CIF-ie, będzie przekraczała $60, bo takie przypadki były, że z frachtem ona przekraczała. To też powiedzmy, że ta rosyjska ropa
tak jak Argus podawał, od połowy marca do połowy kwietnia, bo to były ostatnie takie te dane, kosztowała około 52. No i teraz jest pytanie, bo część ludzi się pyta, no ale jak to jest, bo pojawiły się takie wykresy, na których rosyjska ropa, no teraz już akurat spadła poniżej 60 w spocie, natomiast jest w spocie, powiedzmy tam w Rotterdamie czy gdzieś, są też odczyty na przykład z Indii, tam jeszcze drożej wychodzi. I dlaczego to wygląda tak, że ta rosyjska ropa jest w takiej cenie? Czy to oznacza, że Rosjanie łamią ten pułap cenowy i ta ropa jest dostarczana powyżej tego pułapu cenowego? No i tu chyba musimy, nie wiem, wytłumaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kontrakty długoterminowe, średnioterminowe i te spotowe, tak? No bo tu mamy różnicę, nie? Że to nie jest tak, że te firmy hinduskie, które biorą tą ropę, one kupują przecież w spocie, tak? Szczególnie te największe, nie? Tak, a jeszcze ja chciałem, bo nie chcę, żeby to umknęło, bo mówiłeś o zestawieniu loss-loss i win-win. I ja spotkałem się okej. z takim, wydaje mi się, całkiem obiektywnym komentarzem, że celem wprowadzonych limitów nie jest zapobieganie sprzedaży rosyjskiej ropy, tylko celem jest odcięcie dochodów płynących do Putina. I jeśli Rosji zapłacimy równą lub niższą cenę od ustalonego poziomu, to czy i Indie, i Chiny później tą ropę będą sprzedawać, to te środki jakby nie trafią do tej machiny finansującej wojnę, tylko to już będzie zysk tych rafinerii. I wydaje mi się, że to jest takie całkiem uczciwe postawienie sprawy. Na Tak, ile, dobrze mówisz, bo to wygląda tak, że celem, i to chyba niektórzy też właśnie nie rozumieją, celem głównie pułapu cenowego jest obniżenie, nawet nie to, żeby Rosjanie nie zarabiali, tylko żeby mniej zarabiali. To jest takie gotowanie żaby, tak? Czyli kiedyś zarabiali sobie powiedzmy tam 80-90 za baryłkę, no teraz muszą zarabiać na przykład 50, no to nagle się okazuje, czy 40 kilka, a na przykład z Bałtyków jak wysyłają, no to okazuje się, że to jest połowa tego, co było w zeszłym roku. A trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, która wszystkim umyka. Nie wiem, czy patrzyłeś właśnie wyniki rosyjskich spółek naftowych za zeszły rok. Z jednej strony były bardzo wysokie przychody, natomiast jeżeli spojrzymy na koszty i na zyski, no to okazuje się, że zyski im spadło o 20%. I wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe przy tak dobrym roku, nie? No tak, bo to trzeba powiedzieć. Powiem Ci, że wstrzymywałem się, miałem to zrobić dziś na Twitterze swoim, ale uznałem, że jak rzucę takie hasło u Ciebie, to może będziesz mieć na miniaturkę i jeszcze nam tutaj zlecą się ludzie dodatkowo, Okej. bo Że będzie to buduję w sobie pytanie. takie przekonanie od kilku dobrych tygodni, że wojna na Ukrainie, czyli inwazja na Ukrainę spowodowała spadek cen ropy. Jakkolwiek to nie brzmi absurdalnie, tak już powiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że gdyby nie wybuchła wojna na Ukrainie, to cena ropy dłużej utrzymałaby się na poziomie $100, bo z czego wynikał ten taki mocny strzał cen ropy po inwazji? No, z pierwszych opracowań, że spadek produkcji ropy w Rosji będzie wynosić 3 miliony. Wyniósł ile? W ujęciu rocznym prawie że zero, prawda? Tak. 200 tysięcy baryłek. A pozwoliło to, a w odpowiedzi na ten spadek, prognozowany spadek, USA uwolniło zapasy i to w wysokości praktycznie 1 miliona baryłek dziennie. Dodatkowo, tak czy inaczej, wzrosła świadomość, jeśli chodzi o paliwa kopalne, prawda? Jeśli chodzi o to, że one są transformacja energetyczna nie będzie wyglądała tak, jak się przez wiele lat nam wydawało i budowała się świadomość zielonej transformacji. Zaczęły się pielgrzymki od Macrona po Bidena na Bliski Wschód. Pamiętamy ten poniżający obrazek, kiedy Macron podchodzi i na ucho mówi Bidenowi, że Arabia Saudyjska nie ma wolnych mocy i albo to był jakiś świetnie odegrany teatrzyk, albo faktycznie oni myśleli, że oni te wolne moce mają. No, po trzecie, jednak wojna spowodowała, że szczególnie w Europie znacząco zrewidowano odbicie gospodarcze, szczególnie Niemcy, więc to również wpłynęło na mniejszy wzrost
popytu na ropę, niż można było to zakładać przed wojną. No i oczywiście pojawił się ogromny zastrzyk zysków dla firm naftowych, które ja na to gorąco liczę i wydaje mi się, że tak się stanie. Powoli te ogromne zyski zaczną przekładać na nakłady inwestycyjne, na rozwój projektu, więc uważam, że można powiedzieć, że inwazja w długim terminie spowodowała, że mamy niższe ceny niż moglibyśmy mieć. Wiesz co, to jak to tak mówisz, bo na początku kręciłem głową, natomiast jak ciebie słucham, no to trudno się nie zgodzić, bo faktycznie było tak, że mieliśmy mieć te 3 miliony, tam były nawet, że i 5 słyszałem w którymś momencie, potem, że 1 milion i to jak gdyby spadało. Natomiast i tu się zgadzam, bo zostały uwolnione te rezerwy z jednej strony, Chiny też zaczęły tworzyć te rezerwy, co też z drugiej strony to balansowało, natomiast teraz to powoduje, że wszyscy wiedzą, że Chiny mają wysokie rezerwy, co również w jakiś sposób, bo jakby ich nie mieli, no to wszyscy by się spodziewali tego odbicia i ta ropa by szła, a teraz wszyscy mówią, okej, no Chiny odbijają, ale mają te wysokie rezerwy, a więc ta cena no raczej 100 na przykład nie przekroczy, mało kto mówi o tych 100, chociaż się pojawiają, tak, znaczy do 100 to jeszcze się pojawiają, jeżeli chodzi o WTI, natomiast powyżej, tak jak kiedyś było, tak, że będzie 150, pamiętasz co w zeszłym roku, jakie były prognozy niektórych 200. analityków, tak, że tam 200, tak i tak dalej, no już nikt teraz tak nie szaleje, tak, jeżeli już się mówi, no to powiedzmy pomiędzy 90 a 100, może 100, 110, tak, to jest taki maks. Potencjalną właśnie różnicę pomiędzy tamtym rokiem a tym to chciałbym pokazać za chwilkę, ale jak mówimy o tych zapasach chińskich, to fajnie by było pokazać, jak możesz, wykres numer 7, bo to dużo też ludziom pokaże, bo mało osób sobie zdaje sprawę, że Chiny doskonale wykorzystały okres pandemii. Mimo że przecież tam skala lockdownów była ogromna, a tak jeszcze tam zanim zacznę, to jest wykres, który pokazuje, że Chiny... Tak, to jest Chiny, to jest wykres z początku tego roku, nawet go na Twittera wrzucałem właśnie, gdy rozpoczęła się ta mania, że otwarcie Chin spowoduje wzrost cen, bo zacznie się wyraźny wzrost zakupów, a właśnie to pokazuje, ten wykres pokazuje, że Chińczycy przez te lata trwającej pandemii zgromadzili większe zapasy niż Amerykanie i to w ujęciu zapasy komercyjne i zapasy strategiczne, a jeśli chodzi o komercyjne, są one na bardzo wysokich poziomach w Stanach Zjednoczonych historycznie. Ale właśnie, co to oznacza? To oznacza, że jest szansa, że właśnie Chiny dołączyły do graczy, którzy ewentualnym uwolnieniem tych, czy korzystaniem z tych ogromnych rezerw wpływają na cenę, czyli tak naprawdę Chiny rozbijają ten duopol OPEC plus i Stany Zjednoczone, ponieważ do tej pory to tylko Stany i OPEC plus miały możliwość kreowania cen poprzez sterowanie podażą i to jest ogromny fakt, który trzeba podkreślić. Nie wiem, czy ile osób śledzi na bieżąco ceny ropy, jeśli chodzi o twoich widzów, ale to odbicie w grudniu zaczęło się właśnie od informacji, że kończymy z polityką zero COVID, prawda? I później oczywiście były obawy, że to otwarcie może być opóźnione przez jakiś wzrost zachorowań, a tu się okazuje, że jak zobaczymy sobie na dane odnośnie liczby lotów, Chiny są już na poziomach sprzed pandemii, a to zużycie jeszcze pozostaje w tyle mocno za poziomami sprzed pandemii. I być może, albo inaczej, nie zużycie, przepraszam, zakupy i import ropy do Chin. Dobrze, a wiesz co, to jeszcze może powiedzmy sobie, bo tak odbiegliśmy, bardzo fajnie przeszliśmy na ten temat rosyjski, natomiast może wrócilibyśmy do tego, co może zdarzyć się, jeżeli chodzi o Q2, kwartał drugi, na WTI. Co według Ciebie, ja wiem, że to zawsze są trudne pytania, natomiast część słuchaczy chciałaby usłyszeć, wiesz, jakąś powiedzmy prognozę jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo to pominęliśmy też sytuację, która jest i która wpływa. Ja też nie chcę, żebyśmy mówili teraz nagle o bankach, natomiast mamy sytuację z jednej strony banki regionalne, gdzie sytuacja nie jest za dobra, z drugiej strony mamy działania Fed. Jak ty prognozujesz, co się wydarzy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone z jednej strony, o Rosji sobie powiemy,
bo o jednej rzeczy też zapomnieliśmy, a chciałem do tego wrócić, do tej rafinacji i kondensatu, bo są ciekawe dane właśnie o kondensat, który spadł, ale do tego wrócimy. Natomiast w przypadku Stanów, jak ty szacujesz, co może się wydarzyć, powiedzmy, jeżeli chodzi o maj, czerwiec, no nie chciałbym mówić tam dłużej, no bo dłużej wszyscy mówią, będzie odbicie w Chinach w drugiej połowie roku i wiesz, i znowuż wszyscy zakładają, że długoterminowo, ja na ten moment niestety też tak zakładam, że długoterminowo ta ropa powinna rosnąć, ale mam coraz większe zastrzeżenia do tej swojej własnej prognozy, jeżeli chodzi o tą drugą połowę, bo ja o tym mówiłem, że tak na początku stycznia, pod koniec Q2, no będziemy mieli jakiś taki wzrost, no a za moment będziemy mieli koniec tego Q2, nie? No może jeszcze 2 miesiące. No i nie wiem, czy to się znowuż nie przesunie, no. Co ty na ten Tak, temat sądzisz? mam fajną grafikę, której za chwilę użyjemy, ale na razie może o faktycznie tym ogólnym sentymencie na rynkach, bo nie ma co mówić. Mhm. Nawet jeśli sentyment na rynku ropy, jeśli chodzi o potencjalny deficyt, będzie wspierać wzrosty, to jeśli globalny sentyment na rynkach finansowych będzie negatywny, to ropy to nie ominie, bo rynek jest, pamiętajcie, jednym wielkim systemem naczyń połączonych, chociaż pamiętajcie, że jak w 2020 roku w maju już trwało odbicie na indeksach, to przez wywołaną wojnę cenową Arabii Saudyjskiej z Rosją ropa jeszcze bardzo mocno zanurkowała. To pamiętajcie, że jest taka tendencja, żeby uogólniać wszystkie rynki, szczególnie te mocno skorelowane ze sobą, ale to jednak czasami dzieją się rzeczy, które powodują, że te schematy utarte są łamane i to warto mieć z tyłu głowy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie to, co powiedziałeś, czyli działania Fedu, no aktualnie trwa hossa na amerykańskich rynkach, wywołana tym, że rynek bardzo mocno zakłada, że koniec zacieśnienia polityki monetarnej jest w Stanach już bliski. Wydaje się, że faktycznie będzie to jeszcze jedna podwyżka 25 punktów bazowych. Wspierają dwie rzeczy, dwa poglądy, albo dwa argumenty wspierają ten scenariusz. Po pierwsze, faktycznie po upadku SVB i Silvergate plus aktualnych problemach First Republic, no pojawiła się presja, bo pamiętajcie, widzisz, robię dużo dygresji, ale to ważne, żeby powiedzieć. Pamiętajcie, Tak, ja to, że też te robię banki dużo. upadły, to jest efekt wyższych, albo inaczej, przede wszystkim złego zarządzania, ale w dużej mierze również wyższych stóp, ponieważ wyższe stopy to wyższe rentowności. Wyższe rentowności amerykańskich obligacji to niższe ceny, a gdy ceny mocno spadły, a bank potrzebował płynności, to trzeba się było pozbywać tych obligacji skarbowych. Podkreślam, to nie były słabej jakości papiery, to były obligacje skarbowe. Jak ktoś szuka na siłę analogii do 2008 roku, to zupełnie nie ten kierunek. Natomiast Fed zrozumiał, że być może... Przerwę ci, bo to jak gdyby jest istotne. To bo tak, z jednej strony zarządzanie, a z drugiej o tym mówiliśmy wielokrotnie, ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Banki posiadały, jak i inne instytucje finansowe, bony skarbowe, obligacje amerykańskie, na przykład jeszcze często z czasów covidowych, gdzie oprocentowanie było bardzo niskie i teraz jeżeli chcą to sprzedać na rynku, tak, wtórnym, no to jest problem, no bo tam mamy cały czas dosyć mocne shortowanie tego, już do granic absurdu, zresztą o tym się mówi, że prawdopodobnie za moment czeka tam być może jakiś squeeze, ale cały czas te rentowności lecą, tak? A warto, Paweł, powiedzieć, że te obligacje były kupowane w okresie właśnie covidowym, kiedy rentowności były na bardzo niskich poziomach, a ceny na bardzo wysokich. Teraz jest to odwrotnie, przy ogromnym napływie depozytów. Napływ depozytów do tych banków regionalnych, to były banki, które głównie obsługiwały firmy technologiczne, był ogromny. I tu mówimy tak, i o Silvergate, i o SVB, i również First Republic. A poczekaj, jeszcze powiedzmy, dlaczego był on ogromny? Dlatego był ogromny, bo było luzowanie, tak? I była nadpodaż po prostu gotówki. To jest wina znowuż Fedu. Ja akurat nie jestem dobrego zdania o tym, co oni zrobili w COVID-zie, jak rozwiązali, bo teraz jemy tą żabę. Chodzi o to, że dosyć dużo mieliśmy gotówki, no i teraz te firmy
no miały nadmiar, no i musiały ten nadmiar gdzieś umieścić, tak? No i teraz A to były firmy tak. też technologiczne, które odnotowały ogromny napływ, jeśli chodzi, no przecież kapitalizacja firm technologicznych. Spójrzcie nawet sobie na Nasdaqa, to co się stało właśnie z firmami technologicznymi w trakcie pandemii, no to naprawdę było rośnięcie na sterydach, naprawdę. I jeszcze te firmy regionalne, trzeba powiedzieć, też dużo inwestowały, bo z jednej strony obligacje, a z drugiej strony te powierzchnie biurowe i te powierzchnie takie, nie wiem to nazwać, inwestycyjne, które w tym momencie się nie sprzedają. Więc oni dosyć dużo zainwestowali też w różnego rodzaju, wydawało się bezpieczne znowuż aktywa, tak, no bo jeżeli masz jakieś biura i jakieś firmy, które wynajmują, tudzież budują te biurowce, no to wydaje się, że no nie ma nic bezpieczniejszego, tak przynajmniej tak było do COVID-u, nie? A się okazało, Tak, że no. tak nie do końca. Tak, ale ważne jest to, żeby podkreślić, że jeśli ktoś szuka analogii do 2008 roku, inaczej, aktualnie moim zdaniem nie widać zagrożenia dla sektora bankowego w takim szerokim ujęciu, bo to ważne, bo można być przeciwny działaniom Fedu i tak dalej, albo krytycznie oceniać, ale istotnie Tak. te ostatnie, które pomogły ustabilizować sytuację, to warto powiedzieć, że to było bardzo punktowe i bardzo, bardzo dobrze namierzone działania i zobaczymy oczywiście, na ile teraz te pożyczki, które zostały udzielone w ramach między innymi tego okna dyskontowego, Depozytowego. tak, na ile one będą spłacone, bo na razie widać, że się, bo sprawdzam sobie bilans Fedu co tydzień, nie widać, żeby to było spłacane w takim tempie, jakby się mogło wydawać, że będzie, bo pamiętajcie, zarzutem często był fakt, że te pożyczki, które były udzielane tym bankom, to jest powrót do dodruku. A osoby, które były przeciwne temu zdaniu, czy tej opinii, wskazywały, że są to pożyczki i w odróżnieniu od skupu, to te pieniądze będą zwrócone. Tylko pamiętajcie, no czym się różni skup od pożyczki? No tym, że pożyczka ma być zwrócona. Na razie nie widać, żeby te pożyczki były w jakimś tempie szybko zwracane. Znaczy wiesz co, moim zdaniem jest to lepsze niż takie, wiesz, normalne luzowanie, więc ta pożyczka jest lepsza, bo to jest pożyczka i tutaj się z tobą zgadzam i też się zgadzam, że Fed trochę też nie ma wyboru, nawet jeżeli oni nie będą tego spłacać, wiesz, no bo nie chcę mieć tutaj zawirowania jeszcze w tym roku, w przyszłym roku są wybory. Te duże banki są w dobrej sytuacji i mają dobre wyniki, przynajmniej takie pokazują, no bo my tego nie wiemy. Nie wydaje się, że tych 11 banków, nawet przy takiej, no niby to jak porównujemy z europejskimi, no to są duże wartości, no niemniej, nawet jeżeli by wszystkie upadły, tak, no to nie wpłynie na ten rynek amerykański jakoś w dłuższym terminie. Dlatego Fed sobie może też pozwolić, wiesz, luzować. Natomiast też się mówi to, o czym powiedziałeś, tak, że to być może będzie jeszcze jedna podwyżka, ale są tacy, którzy mówią, że nie będzie tej podwyżki nawet. Dla mnie, wiesz co, Że utrzymają. czy będzie, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Dla mnie ważniejsze jest to, jaka będzie skala cięć, bo aktualnie, tam sugerując się narzędziem FedWatch Tool, widać trzy obniżki w tym roku, tylko one pokazują zejście po 25 punktów bazowych. Możesz mnie z tego rozliczyć, bo mówię to na podstawie jakichś swoich intuicyjnych ruchów, że te cięcia, jeśli będą, to będą mocniejsze. Nie zdziwię się, jak będzie jakieś mocniejsze cięcie o 75 punktów bazowych w ciągu najbliższego roku. Bo wiesz, no, wszystko rozwija się, to też, żeby widzowie wiedzieli, przed czym stoi Fed. Fed ma dylemat, stabilność cenowa czy stabilność finansowa. Jeśli odpukać, zaczęłaby się... To może powiedz albo inflacja, albo powiedzmy, nie wiem, nawet załamanie nie wzrost pożyczek gospodarczy, międzybankowych. No. tylko tak. A no niestety te ostatnie dane, bo jeden problem się kończy prawdopodobnie, bo ten trend dezinflacyjny jest widoczny. Najnowsza inflacja PCI, czyli też przypominam, bo to też ludzie chyba często to pomijają. Fed nie kieruje się inflacją CPI, tylko PCI. To jest taki indeks wydatków. To teraz będziesz musiał wytłumaczyć, bo... Dobrze, to jasne, bo my znamy tą najbardziej popularną inflację CPI, ale Fed w swoich raportach wskazuje właśnie, że interesuje
ich odczyt inflacji PCE. To jest indeks wydatków na konsumpcję osobistą, tak to się dokładnie nazywa. I czym on się różni od CPI? Przede wszystkim tam koszyk jest znacznie częściej aktualizowany, nie raz na rok. Po drugie, on mierzy znacznie szerszy zakres wydatków konsumpcyjnych. Po trzecie, pokazuje efekty substytucyjne, czyli jeśli konsument rezygnuje z powodu wyższej ceny z jakiegoś dobra na korzyść drugiego, to jest właśnie efekt substytucyjny. I przede wszystkim też on, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, ale sens zachowam, on również mierzy nie tylko na podstawie ankiet gospodarstw domowych, ale na przykład jak są jakieś organizacje non-profit, które przecież też kupują jakieś rzeczy, czy na przykład, nie wiem, firma kupuje pracownikowi kartę multisport, no to też to jest to uwzględnione w PCE, dlatego też Fed tą miarą się sugeruje. No a już jakby wejść głębiej, dokładnie w jaką inflację, w jakie ujęcie inflacji, to pamiętajmy, że mówimy również o tej inflacji bazowej, która pokazuje, jaka jest wewnętrzna presja konsumentów, bo o ile na przykład ten aktualny spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych, zresztą na całym świecie, to ewidentnie efekt bazy i to, że porównujemy się do roku ubiegłego, gdzie mieliśmy bardzo wysokie ceny paliw, a za ceną paliw szło masa innych rzeczy. Ten efekt powoli się kończy, bo zbliżamy się do momentu, kiedy w zestawieniu rok do roku ceny paliw będą takie same, a inflacja na jakimś tam poziomie wyższym niż cel zostanie. I to jest właśnie ta wewnętrzna presja po stronie konsumentów. I już tak przechodząc na bardzo przyziemny przykład, najbardziej niepokojący dla Fed jest wzrost wydatków na przykład na fryzjera, na przykład na mechanika, bo na przykład cenę na paliw łatwo, ta zmiana jest bardzo szybka, prawda? Spada cena ropy, zaraz spada cena paliw. A żeby pani Gienia w zakładzie fryzjerskim obniżyła cenę o 10%, to naprawdę musi tam hulać wiatr w zakładzie przez pewnie wiele tygodni. A I niestety, w drugą stronę to inaczej działa, tak? Czyli pani Gienia usłyszy, że jest drogo i mówi, no to jednak muszę te usługi zwiększyć, nie? A niestety panuje przekonanie i ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne, że żeby właśnie ten element, jeśli chodzi o inflację, obniżyć, to trzeba uderzyć w rynek pracy, dlatego żeby konsumenci nie czuli się pewnie co do swoich przychodów w przyszłości, a niestety, w tym przypadku niestety, ale rynek pracy w Stanach Zjednoczonych ma się ekstremalnie mocno. I to jest bardzo duże ryzyko, kiedy wiesz, masz cały czas mamy taki teraz zestaw danych makro, że tak, bardzo mocny rynek pracy, niskie bezrobocie, a widać pewne oznaki słabości i w przemyśle, to jest bardzo niepokojący sygnał. PKB przecież za pierwszy kwartał bardzo mocno rozczarowało, bo to był wzrost, jak dobrze pamiętam, o nieco ponad procent, a oczekiwano wzrostu o 2,6. No stąd też jest dużo znaków niepokoju, natomiast też, żeby widzowie pamiętali, nie zawsze recesja oznacza bezsen na rynku akcyjnym, to też pamiętajmy. Tak, słuchaj, a w takim razie powiedzmy sobie, z jakim teraz trendem będziemy mieli do czynienia na WTI? Jak ty obstawiasz? Bo do tej pory mieliśmy taki trend spadkowy, który powiedzmy w którymś momencie się zatrzymał i przeszedł w taki trend boczny. Chodzi o to, że mniej więcej ta ropa od jakiegoś czasu chodziła w pewnej takiej przestrzeni, czyli była góra, dół, taka sinusoida. Natomiast mieliśmy teraz tą lukę cenową, która wydaje się jakoś mocno nie wpłynęła na ten trend, tylko pytanie, czy nadal będzie trend boczny, czy trend spadkowy może, czy tak jak ty mówiłeś, może będziemy zaczynali powoli iść w górę jednak. Tak. Zaraz poproszę Cię o jeden wykres, ale to zanim to jeszcze małe wprowadzenie. Fakt, teraz ten zakres jest nieco rozbity, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale przed decyzją OPEC mieliśmy wybicie, czy przed decyzją krajów grupy, wolę to podkreślać, bo sam pilnuję tego puryzmu, jeśli chodzi naftowego, natomiast przed tą luką i przed wzrostem mieliśmy wybicie konsolidacji do poziomu około tam 60 chyba $3 dla WTI i to był tak patrząc tak, ale wybicie, powiedz, że wybicie było w dół.
W dół, tak, do 63, tak. No. I to był, nie wiem, czy patrzyłeś na wykresy, ale tak typowo technicznie to ten spadek zatrzymał się na I jeszcze to poziomie. było niespodziewane, tak, wybicie wtedy, bo wszyscy spodziewali się ruchu w drugą stronę wtedy. Tak, no bo wiesz, no, ta konsolidacja obowiązywała przez dobre kilka miesięcy, więc no, Tak. każdy szuka tego wsparcia. Tak czy inaczej też spadek, albo inaczej cel tych spadków był też ważny, bo cena zatrzymała się w momencie, gdzie rozpoczęła ten ruch wzrostowy w 2021 roku, po tym jak się okazało, że Omikron nie jest wcale taki zły. Bo pamiętasz, że ropa zaczęła już rosnąć w 2021 roku i przyszło Tak. takie otrzeźwienie, kiedy poznaliśmy wariant Omikron, który się okazało, że jest jakiś bardzo łatwo rozprzestrzenialny. Ale wtedy łagodny. cena ropy zanurkowała kilkanaście dolarów, ale potem się okazało, że przez to, że on jest łatwo rozprzestrzenialny, to dzięki temu pandemia szybko odejdzie i wtedy znowu cena ropy zaczęła mocno rosnąć, aż dosiągnęła te szczyty w marcu tamtego roku. Ale wracając, jakbyś mógł pokazać wykres numer wykres numer 1. Bo chciałbym, żeby też widzowie pamiętali. Tylko nie wiem, czy on się dobrze skaluje, ale to zaraz zobaczymy. No to nieważne, to tylko powiem, że to jest wykres, który pokazuje szacowany przez taką agencję HFI Research potencjalny deficyt lub nadwyżkę na rynku ropy. Słupki w dół to jest deficyt z wskazanym rozmiarem tego deficytu, no i są słupki dla odpowiednich kwartałów. Jak sobie ostatni słupek to jest kwartał numer 4 tego roku, więc łatwo sobie policzyć, że drugi to jest, że pierwszy kwartał, który się właśnie skończył, to jest ten słupek w górę. I teraz tak, pamiętajcie widzowie, że cena ropy to jest zawsze wypadkowa popytu i podaży. To warto pamiętać, że zawsze na przykład cięcie produkcji trzeba zestawić z tym, co będzie dziać się z popytem. I oczywiście takich zestawień, nadwyżek czy deficytów jest dużo, w zależności od agencji, w jaki sposób jest ona nastawiona. Ja sugeruję się właśnie danymi od EHI Research i on zakłada, ta agencja zakłada, że dla krajów OECD spadek będzie, w całym ujęciu rocznym spadek popytu na ropę będzie wynosił około 290 tysięcy baryłek, natomiast dla krajów spoza OECD będziemy mieć w ujęciu rok do roku wzrost o 1 250 000 baryłek. To jeszcze powiedzmy, co to jest OECD, bo może też nie wszyscy wiedzą. OECD są to kraje rozwinięte. One konsumują mniej więcej 45% z tego, co pamiętam, światowej produkcji. Czyli z grubsza to są kraje, można powiedzieć, upraszczam, zachodnie w większości, tak należą. I tu będziemy mieli spadek, a gdzie będziemy mieli wzrost? No w pozostałych krajach, akurat Chiny czy kraje azjatyckie nie należą do tych krajów OECD. Tak. I co jest ważne? Wydaje mi się, że niedoszacowany, albo inaczej, przeszacowany jest spadek popytu OECD, dlatego że gdy patrzymy sobie na Stany Zjednoczone i na popyt na ropę, ale w odczytach tygodniowych, to mamy niemalże tydzień po tygodniu zaskoczeń pozytywnych, to znaczy popyt finalnie jest wyższy. Niedługo to się przełoży na odczyty już te miesięczne i kwartalne, no i to spowoduje, że ten realny deficyt będzie jeszcze wyższy. No i pytanie, kto może ten deficyt zasypać? O Rosji pewnie, Paweł, zaraz porozmawiamy, ale spoza krajów OPEC+, Brazylia, Kanada, Norwegia. To są jedyne kraje, które mają jakieś wolne moce i są to bardzo niewielkie ilości. Jeszcze masz Iran. No tak, ale mówiłem spoza krajów OPEC+. Mówiłem o krajach spoza OPEC+. Tak. Stąd też uważam, że przełom drugiego i trzeciego kwartału to być może moim zdaniem będzie wyjście na ponad to ograniczenie $80 za baryłkę, jeśli chodzi o WTI. Uważam, że jest to jak najbardziej możliwe, szczególnie, że właśnie
że spodziewam się, że bliżej mi do scenariusza, w którym właśnie OPEC czy OPEC Plus będzie raczej tę produkcję albo utrzymywał cele, albo nawet ciął, to może to jest dobry moment, żeby właśnie do tematu OPEC przejść. To zaraz właśnie przejdziemy. Ale co, spodziewasz się, że będziemy mieli za moment trend wzrostowy? Czerwiec, Tak. lipiec, sierpień? Wydaje mi się, że bardziej właśnie czerwiec, Mhm. gdy się okaże, że utrata produkcji w Rosji jest trwała. To jest taki scenariusz, który moim zdaniem to może wspierać. Oj, tutaj, no właśnie, to jest chyba najtrudniejszy temat, no ale do niego sobie dojdziemy, bo sporo jest na tak, natomiast co do czerwca akurat nie jestem do końca też przekonany, ale to zaraz sobie powiem. No i teraz jest, słuchaj, ale jest pytanie, jeżeli, bo co teraz zrobi OPEC? Czy będzie czekał na to mityczne odbicie w czerwcu, w lipcu, czy też ma jakieś możliwości jeszcze, żeby spróbować przyspieszyć te wzrosty? Tak, ja w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że zaczyna się dziać bardzo niebezpieczna rzecz, a mianowicie OPEC przyjmuje taką bardzo konfrontacyjną postawę. Nie wiem, czy widziałeś ich komunikat w odpowiedzi na raporty Międzynarodowej Agencji Energii. Ja może przypomnę naszym widzom, bo to się gdzieś nie przebiło, a to jest moim zdaniem ultra ważne, gdyż OPEC jako organizacja, która informuje o rynku, jest zawsze bardzo bezstronny. Zawsze te ich prognozy były bardzo wyważone, nie były nacechowane politycznie, a ten ich komunikat sprzed 3 dni jest aż on kipi taką złością. Nie wiem, czy go widziałeś. Widziałem go i wiesz, to mi trochę przypomina i to oczywiście też były dyskusje, czy i jak silne tam są wpływy rosyjskie. No bo trzeba też sobie powiedzieć, że gdyby pewnie nie te decyzje OPEC, no to Rosja byłaby w zupełnie innym punkcie niż jest. Trzeba też powiedzieć sobie, że Arabia Saudyjska i obecny książę nie lubi się z Bidenem i to gdzieś też się przekłada. No i trochę to tak wygląda, tak jakbyśmy mieli taki niejawny sojusz OPEC-Rosja jednak z jednej strony. Oczywiście to jest sojusz interesów, natomiast ja się zgadzam z tobą, nie mieliśmy jeszcze chyba takiej sytuacji, ja przynajmniej nie pamiętam, a zajmuję się trochę już tą ropą, żeby OPEC aż tak silnie próbował się pozycjonować, co również też jest groźne moim zdaniem dla OPEC, bo jeżeli byłyby następne cięcia, no to wraca ten pomysł cały czas zamrożony w OPEC-u w No, Stanach OPEC-u, Zjednoczonych. tak, tak. Tak. Tylko śmieszne jest to, że Ulubiony nie wiem, przez czy widziałeś. demokratów zresztą, nie? Tak, ale nie wiem, czy widziałeś takiego mema. Nie wiem, czy to jest dobry moment na mema, ale opowiem tylko, Zawsze że jest jest to zdjęcie. Jako nie mam tego zdjęcia, więc to tylko będę opisywał, ale jak przyjechał Joe Biden do księcia Arabii Saudyjskiej w lipcu, to jest takie zdjęcie, jak się uśmiechają i zbijają sobie żółwika. I jest podpis grupa OPEC++, bo wiesz, Stany krytykowały za manipulowanie produkcją, a jednocześnie same uwalniały rezerwy. Ale to tak, taka tak. dygresja. Natomiast jeśli chodzi o OPEC, bo tu uważam, że trzeba powiedzieć kilka słów i o tym konflikcie z Międzynarodową Agencją Energii. Pamiętajmy, że te raporty, które takie duże agencje publikują, to nie są jakieś tam wpisy do gazety i tak dalej, tylko są komunikaty, które wyzwalają ruchy na rynku. Jeśli Międzynarodowa Agencja Energii aktualizuje swoją prognozę popytu i wskazuje, że popyt będzie wyraźnie mniejszy, to bardzo mocno to napędza rynki do grania na krótko, prawda? Więc to komunikatem można bardzo uderzyć w te kraje i w realne ich przychody, takim prostym komunikatem. I OPEC w tej swojej odpowiedzi powiedział, że jeśli cokolwiek doprowadza do przyszłej niestabilności, to te powtarzające się wezwania Międzynarodowej Agencji Energii do zaprzestania inwestowania w ropę. I jeśli są tu osoby, które jakoś tym rynkiem mało się interesują, a miałbym im polecić jeden materiał, który pokazuje aktualny stan, to bodajże w październiku tamtego roku była taka konferencja w Londynie, Energy Intelligence Forum, gdzie Amena Bakr, czy taka Oj, nie lubię tej pani.
A to teraz powiem, o co chodzi, bo to nie o nią chodzi, tylko bardziej o to, że ona relacjonuje, ona jest Ja najbliżej lubię. OPEC Tak, i ona, OPEC, tak, to jest ten stały przedstawiciel, jak nie wiem, jak on to się tam, stały no ona przedstawiciel jest dla przy wielu OPEC, mediów coś takiego. korespondentką, tak, Tak. ale ona prowadzi często wywiady właśnie na takich forach. I przechodząc do sedna, ona prowadziła wywiad z prezesem Saudi Aramco. Ja o Saudi Aramco mam bardzo złe zdanie o ich transparentności, o tym, jak przebiegało to IPO, o tym może powiemy później. Natomiast tam padło takie jedno bardzo ważne zdanie. Prezes właśnie Saudi Aramco powiedział, że Zachód od nas wymaga, żebyśmy zwiększyli produkcję natychmiast, tu i teraz, a jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energii w ramach tego planu limitu ograniczenia, emisji CO2 wymaga, żebyśmy zmniejszyli wydobycie do 2030 roku do 70 milionów baryłek. I on tak to spuentował, że jak ja mam kogoś przekonać do inwestycji w mój sektor, czyli sektor wydobycia, jeśli wiąże się to z tym, że jego biznes skurczy się o 30% w ciągu tak naprawdę 6-7 lat, prawda? Tak, No tak, jest to tak. absurd i to pokazuje, jak mocno. To może też powiedzmy, o co też chodzi, bo właśnie te wszystkie dane pokazują, że ten wzrost będziemy mieli, tak powiedzmy, jaki mamy teraz rok? 2023, tak? No to jeszcze 2-3 lata, tak? Tam chyba 2025, z tego co pamiętam, jest takie nasycenie, a potem zaczynamy mocno spadać, tak? O, to właśnie wiesz, moglibyśmy żonglować prognozami, bo ja nie mam tego wykresu akurat przy sobie, ale widziałem takie zestawienie, gdzie zestawia się prognozy różnych agencji i tam jest przestrzał od 115 milionów baryłek popytu w 2045, czyli za 22 lata, versus około 15, które są raportami, które wynikają z raportów typowo właśnie zielonych stowarzyszeń. I teraz ten raport, który zakłada, że popyt na ropę wzrośnie do 110 milionów baryłek dziennie, to jest właśnie autorstwa OPEC-u i oni zakładają, że faktycznie spadek popytu z krajów OECD, czyli tych krajów rozwiniętych, spadnie o 10 milionów, ale jednocześnie kraje spoza OECD dołożą 25 milionów baryłek dziennego popytu. I czemu wydaje mi się, że ma to sens? Nie zgadzam się, że co do kwoty, tak. ale co do kierunku, widziałem takie bardzo fajne zestawienie, które pokazuje, jak po prostu na krowy na rowie, mówiąc kolokwialnie, że nie ma czegoś takiego jak rozwój gospodarczy, szczególnie tych krajów z samego dołu, bez dostępu do dużej i taniej energii. Nie ma kraju, który jest rozwinięty i wykorzystuje mało energii, więc to też tak pokazuje te perspektywy. A pamiętajcie, że jeśli chodzi o produkcję, to szczególnie w przypadku złóż niekonwencjonalnych, to żeby utrzymać aktualną produkcję, trzeba cały czas wykonywać nowe odwierty i szukać nowych projektów. Tak, ale wchodzimy na taki grząski temat, bo tutaj była ostatnio, nie wiem, czy oglądałeś, Asia Kędzierska, ona przekonywała, że jest właśnie tak prozielono i że nie 2040, tylko to jest kwestia kilku lat i wszyscy się pozbędą się, powiedzmy, tych paliw kopalnych, a Afryka no wcale nie będzie kupować, ani Azja nie będzie kupować i wszyscy będą szczęśliwi na tej zielonej energii. No wydaje mi się, że jest to na pewno jakiś kierunek, ale jeszcze daleko do tego i to, co ty powiedziałaś, tak, czyli te kraje biedniejsze no będą korzystać z tych paliw kopalnych, bo muszą sobie wytworzyć tą energię w jakiś sposób, a energia zielona na ten moment dla tych krajów jest albo niedostępna, albo jest bardzo droga i sprawia dosyć dużo problemów. Więc wydaje mi się, że ja się zgadzam z tym, co OPEC twierdzi, tak, czyli będziemy mieli te kraje azjatyckie, bo zauważ, mamy na przykład taki Bangladesz, tak, czy jakieś inne, tak, które się rozwijają bardzo wysoko, czyli ten cały tak naprawdę, ja nie chcę robić, że to jest jakiś twór, ale powiedzmy te kraje na przykład BRICS-owe, no one będą korzystać z tych paliw kopalnych, tak, przez najbliższe lata. Ja w 2018 roku, jak byłem w Stanach, to właśnie no, mieliśmy spotkanie z takim funduszem
Był tam analityk, który jest z Nigerii. To nie, że tam jakieś piąta woda po kisielu, tylko faktycznie urodził się w Nigerii, przyjechał do Stanów i chce tam wrócić. I właśnie gadaliśmy o transformacji, a to jeszcze wiesz, były inne czasy Mhm. zupełnie. 2019 rok, 18, przepraszam, to były Mhm. zupełnie inna świadomość. I on wtedy powiedział, że nikt sobie nie wyobrażał u niego, że w momencie, kiedy wreszcie samochód stanie się czymś, co stanie się jakimś standardem w rodzinach w tych krajach, że ktoś im odbierze to w imię jakiejś transformacji, prawda? No nie, no dobrze, zgadzamy się. Możemy przejść do następnego akurat tematu, bo tu nie będziemy mieli dyskusji. Pytanie jest do ciebie, bo Tak, ja też przepraszam, że ale to chcę, mhm, żeby to wybrzmiało też, żeby potem mnie ktoś nie powycinał i nie wstawił w jakąś mhm. szufladkę Big Oil. To też ja mam świadomość jakąś Tak, tak. klimatyczną, ale też jestem realistą. O. Tak, no bo trzeba realnie na to patrzeć, tak, jeżeli będziemy tylko mówić, że to nastąpi w przeciągu kilku lat, a zapominać, że na Europie świat się nie kończy, no to daleko nie zajdziemy. Jeżeli byśmy też chcieli tak inwestować, tak ideowo, no No, to szczególnie, że byśmy mieszkali pod mostem, tak? No, Szczególnie, że też. nawet ten poprzedni kryzys z 2008 roku, tam przecież popyt spadł z 2000 bodajże 8 na 9 tak, No 2008 dobrze na mówisz. 2009 o 1,5 miliona baryłek i Wtedy też mieliśmy były ten czas. głosy, że to już jest szczyt. I proszę, Tak, 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 że już tak. w Mhm. 2010 wszystko wróciło z nadwyżką. No. Słuchaj, teraz powiedzmy sobie, no zastanówmy się, bo teraz trochę będzie dywagacji. Czemu Rosja nie publikuje tych danych? Co się stało? Czy to taka zagrywka w stosunku do OPEC, czy mają tak duże problemy produkcyjne, Twoim zdaniem? Właśnie E, teraz tak, ja nawiążę i tu nie mam jakiejś złośliwości do jednego z Twoich komentujących, Mhm. ale widziałem pod No, postem to może zapowiadającym pokażemy. naszą rozmowę No, komentarz i jakieś porównanie do Wenezueli. Ja jestem strasznie wyczulony na te porównania, dlatego że ale do wiedzą, Wenezueli i Rosji, tak? tak. Wiesz co, Mhm. ja wiem, że próbuje się na wielu polach trochę odczłowieczać tych Rosjan, że to są nie wiadomo jacy ludzie z piątego świata, ale inżynieryjnie, mimo że oczywiście ten ich przemysł wymagał wsparcia i przecież tam było obecnych wiele firm, które pomagały w obsłudze i inwestycjach w pola naftowe, to inżynieryjnie pewnie to podzielisz, że to są wysokiej klasy specjaliści, prawda? Wiesz co, i tak i nie. Trochę mam inne tutaj akurat zdanie, bo ci wysokiej klasy specjaliści byli to często Rosjanie, oni zostali, ale bardzo często pracowali dla tych spółek joint venture i bez tego zachodniego know-how, który wszedł w latach 90., no to ci Rosjanie nie mieliby jak pozyskać, tak? I teraz to nie jest też tak, że ci Rosjanie, bo część na przykład z nich wyjechała, bo część dostała powiedzmy kontrakty i wyjechała, zawinęła się troszeczkę z tymi firmami zachodnimi. Te firmy zachodnie też nie do końca prawie wszystkie wyszły, bo to o tym też sobie mówiliśmy, jest to pewien proces. Niemniej większość wyszła lub wychodzi i dopina te rzeczy. Część tych specjalistów wyjechała lub wyjeżdża. Rosjanie robią wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi, jeżeli chodzi o ten przemysł surowcowy. Natomiast jeżeli patrzymy na i nakłady, i to, co było, jeżeli Rosjanie zostaną pozbawieni tych zachodnich technologii, no to będą się mocno zwijać i moim zdaniem to nie będzie oczywiście kwestia miesięcy, no ale sami publikują różnego rodzaju prognozy, które mówią, że to powiedzmy w przeciągu 5, 6 nawet lat, no będą tam poważne problemy. Tam są, wiesz, też problemy nawet nie to, że nawet z tym know-how tych inżynierów teraz na przykład ze sprzętem do szczelinowania, no z komponentami, wiesz, bo tu na przykład mają sprzęt, ale nie mają jakichś tam części, wiesz, zamiennych, No, albo na tak, przykład właśnie o to software im chciałem siadł. zapytać.
No i wiesz, i to jest problem. Nie wezmą teraz od Chińczyków, no bo to muszą wszystko wymienić, nie? Wiesz, to nie jest Tak, tak, że właśnie wiesz, weźmiesz i sobie tam tak. na drukarce 3D sobie coś tam, wiesz, wyprodukujesz, nie? Właśnie chciałem swoje 3 działa. grosze w tym temacie dodać, ponieważ jeśli chodzi o spółki typu Exxon czy Shell, to była bardzo mocna presja społeczna. Wychodźcie z Rosji i tyle. Tak jak w Polsce na Leroy Merlin i tak dalej. Ale to jednak takie spółki jak Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, No, które Halliburton zapewniały wyszli. know-how, No. z tego co ja zrozumiałem z ekspertyz, to one faktycznie wyszły, ale zostawiając w dużej mierze właśnie know-how. No wiadomo, sprzęt to jest druga sprawa, bo on musi być konserwowany pewnie też przez właśnie jakieś dostawy z zagranicy, ale nie wiem, bo ja widziałem też analogię i sam się na to dałem trochę złapać, porównania do upadku ZSRR, kiedy wydobycie spadło z ponad chyba 10 milionów do 6 milionów i dopiero w 2010 udało się przekroczyć ponownie poziom 10 milionów i jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że ta skala byłaby aż tak duża przy tym zaawansowaniu tych spółek jak Gazprom i tak dalej. A ja sobie akurat mogę wyobrazić, tutaj jestem chyba większym pesymistą, może nie jestem taki, że wiesz, że tak jak mówię, że w przeciągu 2-3 miesięcy to się wszystko rozsypie, zawinie, natomiast dosyć mocno śledzę ten rynek. Tam jest problem, że nie ma alternatywy, wiesz, jeżeli chodzi o sprzęt. Tak jak mówię, o ile na przykład w innych tych segmentach, no to można sprowadzić maszyny chińskie, jakieś inne, to w przypadku tego wydobywczego, no to oni musieliby prawie wszystko zmieniać, tak, no Chińczycy zupełnie, no to jest jak gdyby inny świat, tak, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, no sami zresztą korzystają Chiny z tego know-how, z przemysłu, know-how i technologii zachodnich. Tak. Ty mówisz, że nie wychodziły. One powychodziły, tylko że to jest proces. No oni chcą jak gdyby, nawet ten Shell, zobacz jak on długo teraz wychodzi, ile było też zastrzeżeń w stosunku do Shella. Oni musieli zdobyć te zgody jeszcze prezydenta Putina i tak dalej, żeby odsprzedać. Teraz jak przecież była, jak wychodzili teraz z Sachalina, no to postawili przecież warunek, że oni nie, bo często jest trochę też tak, że te firmy są szantażowane przez Rosjan, czyli zostawcie nam know-how, maszyny, coś tam i wtedy możecie wyjść. A jak nam nie zostawicie, nie? I to są różne, to jak gdyby case by case, tak? No i teraz mieliśmy taką samą sytuację, że macie nam na przykład pomóc i usprawnić i pomóc, tam akurat chodziło o Novateka, bo Novatek zrobił bodajże w grudniu ten audyt, no i oni powiedzieli, że oni nie chcą jeszcze razem z Gazpromem to robić. No i to się spotkało ze wściekłością, tak, reżimu, bo oni nie mają za bardzo alternatywy i dostali jak gdyby prikaz. No i się wtedy uparli, żeby Shell jak gdyby zrobił jakiś taki knowledge transfer, nie wiem jak to nazwać, tak, i żeby to jakoś spróbować uruchomić. Natomiast wiesz, no to zostanie uruchomione za pół roku, przestanie działać, tak, znaczy może nie to, że zostanie zupełnie zatrzymane, ale jak gdyby ilość tych problemów będzie narastać, bo tu też chodzi o pewien taki, do tej pory te firmy miały też taki zachodni sposób działania. Tak, wiesz, tak, nawet jeżeli one były, wiesz, rosyjsko łączone joint venture, no to tam miałeś w zarządzie odpowiednie osoby z odpowiednich firm, wiesz, nadawały pewien taki szlif zachodni, tam się bardzo dużo zarabiało w tych firmach, zwróć uwagę. Do tego ciągnęli dosyć dobrzy specjaliści. Rosjanie faktycznie wykształcili swoją tą kadrę, no bo no trudno, no jeżeli masz na przykład tego Shella czy Exxona, tak, no to zatrudniasz miejscowych, nie? Po 20 latach, no to już masz jakąś bazę. No i ta częściowo baza, tak jak mówię, zostanie, natomiast no największy będzie problem nawet nie z samymi ludźmi, tylko że ze sprzętem. Tak, ja też, żeby też trochę zbalansować, bo żebym tutaj nie wyszedł na, przepraszam, na jakiegoś obrońcę rosyjskiego biznesu, to też już przed wybuchem wojny już były prognozy, że rosyjskie wydobycie zbliża się do swojego piku. A jeśli chodzi o to, gdzie widać pewne oznaki, że tego know-how może brakować,
to między innymi fakt, że z nowych projektów na przestrzeni ostatnich 5 lat, więc przede wszystkim uwzględniający okres przed wybuchem wojny, Rosja ma około 230 tysięcy, jak dobrze pamiętam, baryłek nowej produkcji, a z projektów zrealizowanych w 2022 roku No 5 właśnie. tysięcy baryłek. Podkreślam, 5 tysięcy Poczekaj, bo tutaj ja słyszałem o 20 tysiącach, no ale powiedzmy jest to ten sam, bo to zależy pewnie, ale zobacz, i oni się chwalą, bo tam są takie sprzeczne dane. No, kiedyś spojrzałem, że w zeszłym roku podobno wywiercili najwięcej w historii, tak przynajmniej sami Rosjanie. Natomiast potem jak się patrzy na to, jak się to przełożyło na wydobycie, no bo mieli teoretycznie te projekty na Greenfieldzie i tak dalej, no to okazuje się, że wiercili bardzo dużo, wydali w 2022 nadal były wysokie nakłady na nowe odwierty, natomiast ja tam czytałem o 20, ty mówisz o 5 Sekundkę sobie, tysiącach. wiesz co, ja sobie nawet włączę źródło, No. bo mam pod ręką, a nie chcę, żeby teraz Możliwe, że też... 5, tak? Natomiast ja na pewno, ale ja korzystałem z rosyjskich też źródeł pewnie, a więc Tak, jak możesz od mieć jakieś Energy zachodnie. Intelligence i tu jest, że że z 17 nowych pól no dobra, above 5000 baryłek, więc to może above to jest dla nich też 20, ale no jest 5000. No ale wiesz, no to jest, powiedzmy sobie, tam mamy 10 milionów, tak? No to 5020, no to jest... No i w ciągu ostatnich 5 lat to było 460 tysięcy, nie? Ja Tak, powiedziałem czyli 220. mało, nie? No Oni, więc tak skala jak jest powiedziałeś, do nieporównywalna. 2010 rośli, potem jeszcze rośli przez jakiś czas, natomiast tam część się też wiąże z tym, że od 2014-15, jeżeli dobrze pamiętam, no zaczął się problem. Część mówi, że też się zaczął problem ze względu na częściowo sankcje i teraz będą mieli większy, bo bardzo dużo też tych komponentów jest również traktowane jako podwójnego zastosowania. Są też takie. A więc nawet na ten przemysł surowcowy, a więc no wygląda to tak, że no technologicznie oni będą cierpieć. Oni będą cierpieć technologicznie, tak. To A warto podkreślić wątpienia. dla widzów, że niekonserwowane złoża, gdzie produkcja jest na maksa rozkręcona, to jest potencjalny ogromny problem. Dlatego właśnie jak mówi się o wolnych mocach i dlaczego nawet jestem w stanie uwierzyć, że niektóre kraje nie chcą ich wykorzystywać na maksimum, to że wiercenie na Uruchomią 100% i to co? stwarza ogromne ryzyko techniczne. No właśnie. Ale słuchaj, no i teraz tak, i to co jest ciekawe, dlaczego Rosjanie nie chcą publikować, bo z jednej strony wydaje się, że eksport cały czas się dobrze utrzymywał, oni twierdzili, oni próbowali wpłynąć moim zdaniem na cenę tymi swoimi cięciami, czyli mówili na początku Nowak wyszedł, Misztuszin wyszedł i powiedział, że oni tną i faktycznie to co wycięli to jest gaz. Na gazie mają jakiś mega problem, bo oni nie mają możliwości sprzedania i przetransportowania, już się mówi ponad 100 miliardów metrów sześciennych, jeżeli chodzi o ten rok. Tam próbują się ratować tą Azją Środkową i podpisywać różnego rodzaju te umowy z Kazachstanem, z Uzbekistanem i tak dalej i tworzyć jakąś taką mini unię, ale to idzie bardzo opornie. Natomiast w przypadku ropy, no tutaj sytuacja jest taka, że oni pomimo tego, że były te ceny niskie, albo przez to, że były te ceny niskie, czyli mieliśmy niektóre kontrakty, gdzie te ceny powiedzmy były poniżej 50, po 40 parę, gdzie średnia na przykład za powiedzmy styczeń, luty, marzec, no to za pierwszy kwartał średnią mamy $50 za baryłkę, z uwzględnieniem i cen spotowych i kontraktów długoterminowych. No i teraz co oni zrobili? Zobacz, oni podpisali z Indiami następne kontrakty długoterminowe i to wydaje się duże, plus Pakistan, który tam wchodzi od maja, bo się przesunął. No i okazuje się, że teraz musiała aż wejść specjalna ustawa, dekret Putina, który mówi, że do tych krajów przyjaznych to już się nie stosuje pułapu cenowego. Czyli tam muszą być zapisy w tych umowach z Indiami, że jakieś odwołania do tego pułapu, że ta cena nie przekroczy. Nie? Bo jeszcze powiedzmy, jak są budowane na przykład, bo część ludzi też nie rozumie takie kontrakty długoterminowe, tak? Bo tam mamy takie trzy typy takich rozliczeń, tak? Mamy fixa, który jest rzadko stosowany, mamy indeksowe i mamy savingi. Tak? Nie wiem, czy coś jeszcze Tak. pominąłem, tak?
No i teraz ten saving to jest najczęściej taka mieszanka, tak, różnego rodzaju parametrów. Tak, wyliczanie takiej ceny to jest taka dosyć skomplikowana często formuła matematyczna. To nie jest tak, że weźmiemy sobie ceny z giełdy i powiemy, ok, no wczoraj było w Moskwie czy na Spymexie było 64, no to za 64 następny transport leci, nie? No to jest jakieś wyliczenie jakiejś średniej z ostatnich miesięcy, plus cena spot, plus to, plus to, plus to i wtedy sobie tam... Tak, a tak tylko dodam, że ta niewiedza też przekłada się ze strony konsumentów na takie dosyć mylne oczekiwania co do cen Tak. energii, i cen paliw, nie? Tak, ja cały czas mówię tak, no bo jeżeli mamy, no i, ale tu ludzie nie rozumieją, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego te ceny paliw są trochę inne, no bo one często były kontraktowane na górce, a teraz mamy dołek, no to wszyscy chcieliby kupować te paliwa tyle, ile procent na dołku, nie? Tak, kiedy wiesz, a jeszcze pamiętajmy o tle politycznym, gdzie pojawiło się realne zagrożenie, że jego nie będzie w ogóle, prawda? Tak. No dobrze, ale to słuchaj, a więc i teraz tak, z jednej strony nie publikują tych danych, bo wydaje się, że mają problemy, moim zdaniem, wiesz co, z konkretnymi polami. Wydaje się, że do tej pory, tak jak były problemy, pamiętasz, z tym Sachalinem, oni ogólnie, to też powiedzmy, dlaczego ja uważam, że oni będą mieli problemy. Dlatego w tej dłuższej perspektywie, zresztą sami Rosjanie tak mówią, dlatego, że jeżeli chodzi o zachodnią Syberię i ogólnie Uralsa, no to jeszcze tego Uralsa trochę zostało, natomiast on się kiedyś skończy i te odwierty to są głównie, pamiętajmy, najwięcej oni mają tam odwiertów tych sowieckich, a jeszcze tam, gdzie mamy tam tej dużo wody i tak dalej, gdzie już im się te capexowe zwroty, inwestycje im się zwróciły, no i teoretycznie oni mogą tam, te pola mają, z jednej strony mają małą wydajność, ale z drugiej strony no Nie można kosztują nic powiedzieć, prawie. mało kosztują, nie? No i oni jeszcze to będą, i teraz to co robią, to się wydaje, że zażynają te odwierty, czyli zwiększają, no takie głosy dochodziły, tak, poza te parametry powiedzmy różnego rodzaju bezpieczeństwa czy techniczne, żeby wycisnąć z tych pól, bo jest potrzebna ta kasa powiedzmy na wojnę, na to, żeby te firmy mogły sobie też przetrwać, szczególnie, że mamy sytuację, że im koszty z wielu względów właśnie też sankcyjnych i poszły w górę w zeszłym roku, a teraz jeżeli mamy i wysokie koszty i mniejsze przychody, no bo ta ropa, no powiedzmy w zeszłym roku mieliśmy tam 80 średnia była bodajże dla Rosji, a mieliśmy miesiące, że ona była 90 parę i tak dalej, a teraz mamy pierwszy kwartał i mamy średnią 50, nie? No to musimy policzyć sobie tak, z jednej strony koszty poszły w zeszłym roku już tam 30-40% się mówi, a z drugiej strony przez to te zyski spadły, a z drugiej strony teraz mamy, koszty prawdopodobnie nie spadły i z drugiej strony mamy sytuację taką, że no, że te przychody zmniejszyły się, no bo po prostu cena spadła, nie? Czyli mogą próbować więcej tego w tym wolumenie sprzedawać, no to nie jest takie do końca proste. Natomiast no jedyna rzecz, która ich troszeczkę przez ostatni ten kwartał ratuje, no to jest ale to jest tylko częściowo, no to jest ta cena rubla, no bo jako eksporter, jeżeli ten rubel spada, no to w tych rublach najczęściej mają te koszty, te pensje pracowników i tak dalej, natomiast no przychody mają, no i właśnie, tu się też zaczyna problem właśnie z tymi przychodami, bo sobie strzelili w stopę. Dlaczego? Dlatego, że większość do tej pory mieli przychodów w dolarach, nie? W dolarach, w euro. No teraz sobie wymyślili różnego rodzaju głupoty, że będą przechodzić na te narodowe. No i efekt jest taki, że Hindusi chcą im płacić w rupiach, z którymi nie mają co zrobić, bo poza Indiami nie można korzystać. Chińczycy to już jest to, co mówiłem ciągle, no to jest jakaś wielka smuta, bo chcą im płacić w tych juanach i tu jest trochę lepiej, bo jak im płacą w tych juanach, to możesz sobie otworzyć konto powiedzmy w Chinach, no i sobie te juany gromadzić, ale zobacz, ale to znowu wracamy do tego, co było kiedyś w Europie, przez co dostali, czyli żebyś ty mógł działać, to musisz mieć konto
w Chinach, dostawać na te chińskie, czyli jak gdyby to jest poza systemem finansowym, tym bankowym nagle rosyjskim. No i wtedy, mając te juany, na przykład możesz innej tam firmie te juany tam na chińskie znowuż konto przetransportować i tak dalej, nie? No, potrzebujesz jakieś tam komponenty, jakieś inne rzeczy. No Tylko i dalej teraz nie rozwiązują problemu deficytu towarów, które potrzeba z zachodu, prawda? tak, Bo to jest tak. dalej cały czas. No i teraz wiesz, i teraz mają taki problem z tymi rozliczeniami, bo jeszcze zobacz, ponieważ nie chcą tego dolara, a i tak dostają tego dolara, no bo na przykład Chińczycy nadal częściowo niektóre firmy płacą w tych dolarach. Hindusi też, ale tu mniej, dlatego że Hindusi oni sobie jeszcze wymyślili to już takie. Dla mnie to już zupełnie jest taka aberracja, bo z jednej strony to tam na małą skalę można, ale płacenie w tych dirham, tych ZEA, tak? Bo oni Tak, mają sporo tych firm lewych różnego typu i oni sobie tam te pieniądze próbują przelewać. Natomiast wbrew pozorom te wszystkie zabiegi podrażają im całą tą wymianę. Oczywiście w przypadku tych być może Chin jest najmniej, dlatego tak wszyscy potrzebują teraz nagle juany i taki mają problem, chociaż tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o kwiecień, to bank centralny tam wpompuje niesamowitą ilość, żeby ustabilizować tego rubla. a No mi i się niemniej wydaje, tych że to jest. juanów, no. Mi się wydaje, że tak już tak cofając się trochę w kilka miesięcy wstecz, wiadomo, każdy mądry po fakcie, ale wydaje mi się, że obrona rubla to był największy błąd Tak. w ogóle z wszystkich jakichkolwiek typów działań od początku wojny. Tak, znaczy wiesz co, ten pomysł z tym petrorublem, tak, czyli najpierw, żeby usztywnić to do złota, z czego się szybko wycofali, potem, żeby to usztywnić do ropy, czyli tak jak kupujesz ropę, ruble, to tak jakbyś ropę, nie, czyli najpierw chcieli, żeby wszyscy kupowali ten gaz, no to z tym gazem częściowo wyszło, bo tam Austriacy, Węgrzy i Niemcy pękli, w przypadku ropy to tak nie za bardzo wyszło, ale był taki pomysł. Oczywiście jakby ten pomysł wypalił, no to by było fajnie, tylko żeby on wypalił, to trzeba mieć bardzo mocną gospodarkę albo mieć olbrzymie nadwyżki, tak jak nie wiem, jakby to zrobiła Arabia Saudyjska, czy no może Arabia też zły przykład, no ale powiedzmy jakiś tam kraj, powiedzmy, który Zjednoczone Emiraty Arabskie przykładowo, tak, no to może by to wypaliło, żeby ich tam tą walutę usztywnić. I oni bronili tego rubla, pomimo tego, że w połowie roku minister rolnictwa przychodził do tego Putina, wiele osób. Ja mówiłem już nie wiem, czy tam słuchałeś, od października, że to jest najgorsza rzecz, którą oni mogli zrobić, że trzeba jak najszybciej zluzować tego rubla, bo nie dadzą rady. I teraz wiesz, kiedy oni zluzowali? Oni zluzowali nie dlatego, że to był jakiś pomysł, tylko przez ten pułap cenowy. Właśnie No bo wiem. on się sam zluzował, tak? Sam się osłabił ten rubel, nie? I teraz trochę wyszło, że trochę im to ratuje. Natomiast wracając do tego, czemu oni nie publikują danych. Nie wiem, czy tam widziałeś, tam mogę ci kiedyś podesłać. Były dane na temat wydobycia kondensatu. Tak, może powiedzmy jeszcze, że te No. limity typowo opekowskie dotyczą samej ropy, a kondensatu zwykle to było około 1 miliona baryłek, więc trzeba sobie ten jeden odliczać. Tak, natomiast ten kondensat im spadł. Jeżeli chodzi, tu się mówi, że luty spadło im o 10% i w marcu mówi się, że mamy kolejny spadek był. No i pytanie jest, dlaczego on spadł, jak ropa surowa nie spadła? I szczerze, to ja nie mam pojęcia. Właśnie myślałem, że No. ty to powiesz, bo... No i wiesz, no bo do czego kondensat jest używany najczęściej, tak? No bo to jest mieszanka, powiedzmy, różnego No to jest rodzaju. lekkie lżejsze od ropy węglowodory. Czyli taka Tak. super, powiedzmy, lekka ropa, z której łatwo jest, no bo to jest mieszanka często benzyny, nafty, propanu, butanu i tak dalej, i tak dalej. Często jako rozcieńczalnik, czy po prostu do dalszych produktów petrochemicznych jest używany. Właśnie, ona jest głównie używana do petrochemii i tu ma największe zastosowanie, więc mamy jeden trop, że im to i być może bez tych technologii zachodnich, bo nie ma rosyjskich technologii, jeżeli petrochemię mówimy, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, ona też jest używana, znaczy kondensat jest pożądany przy rafinacji, tak? A więc wszystko wskazuje, że być może jest tak, o czym mówiono jakiś czas temu, że Rosjanie
mogą zwiększać, próbować pójść tą drogą, czyli akurat właśnie trochę takiej, no czy Wenezueli to może złe słowo, ale wiesz, sprzedajemy surową ropę, natomiast jeżeli chodzi o rafinację, to coraz mniej jest to opłacalne. Dlaczego? Dlatego, że muszą teraz sprzedawać, bo tak, nie mogą sprzedawać do Europy, nie mogą sprzedawać do Indii i Chin tych paliw za bardzo, bo konkurują z indyjskimi i z chińskimi. To sprzedają najczęściej przez spółki takie szemrane do właśnie zatoki, gdzie muszą dawać mniejsze ten. A więc wydaje się, że może być coś takiego, że bardziej im się opłaca i jest to prostsze z wielu względów sprzedawać surową ropę. Tak, i tutaj idziemy być może w tym kierunku, że będzie, wiesz, na potrzeby powiedzmy lokalnego rynku nie potrzebują takiej dużej rafinacji, tego diesla nie sprzedają powiedzmy innych tych wyrobów do Europy. Rynek powiedzmy ten szary rynek, ten Zatoki Perskiej też ma pewną głębokość, bo tam nie wiadomo też ile nie wrzucisz. I wydaje się, że mogą mieć za moment problemy właśnie z rafinacją. No, a Zobaczymy, jak to pamiętajmy, będzie, że ale jest jakby, to. że jak się wszystko, mówiąc kolokwialnie, kiedyś rozwiąże, to moce rafineryjne znacznie łatwiej przywrócić niż produkcyjne. Tak, właśnie, dokładnie tak, czyli łatwiej, no bo jeżeli odwierty zaczopujemy, tak, no to szczególnie na tych jeszcze sowieckich, no to jest tam już kaplica, tak, Tak, no z tym też, nic nie też, zrobisz. też szczególnie wiecznej zmarzlinie, to już jest koniec, nie? No, wiesz tam, no ale wiesz, nie opłaca się, bo one, wiesz, oni teraz jadą dlatego, że one są po taniości i działają, ale jeżeli mieliby teraz jakoś tam robić jakąś renowację tych, no to są olbrzymie koszty kapeksowe i oni tego na pewno nie zrobią. No dobra, więc słuchaj, no wydaje się, że być może będzie jakiś problem, natomiast w mojej ocenie oni cały czas będą pchać na maksa surową ropę. Tylko właśnie teraz pytanie, bo w takim razie, jeśli I to nie już będą się by teraz przejmować się żadnymi tymi ograniczeniami No swoimi. właśnie, ale jeśli popatrz, jeśli teraz powiedziałeś, że już ten problem w rafinacji jest widoczny teraz, Tak. to wychodziłoby, że przy braku spadku eksportu, to czy to byłaby skala tych 700 000 baryłek? To już tyle, aż te wkłady do Nie, myślę, rafinerii że oni spadły? ściemniają też, wiesz, z No, tym. też tak myślę, że to jest tylko pytanie teraz, gdzie to jest bliżej prawdy. Nie wiem, wiesz, no to jest akurat, teraz to zadać, nie, na pewno jakiś spadek mają w produkcji, bo nawet ten spadek, wiesz, i myślę inaczej, czy to jest 700? Pewnie mniej, ale myślę, że spadek produkcji nie jest związany z tym, że mniej ropy jest wysyłanej surowej, tylko jest mniej ropy rafinowanej. No Czyli po ale gdzieś prostu ona mniej musi trafiać, przetwarzają. prawda? Słucham? Ona gdzieś musi trafiać finalnie, nie? No nie musi, no mogą po prostu zmniejszyć produkcję. No Faktycznie. właśnie, no ale przy założeniu, że No. wiesz, produkcję utrzymują i Nie, myślę, że trochę coś tam się zmniejsza, ale nie tyle, ile mówią. I myślę, że wiesz, że to jest związane właśnie z tym, że tyle nie potrzebują rafinować. Czyli rafinerie nie będą chodziły na takich obciążeniach i będą mniej produkować, no bo na rynek ten lokalny nie potrzebują tyle. Jeszcze oczywiście ta wojna trochę tam im ciągnie, wiadomo, no bo trzeba dostarczać to paliwo dla wojska. Niemniej myślę, że tu jest spadek głównie w rafinacji, a surowa ropa będzie na podobnych poziomach. Czyli może okazać się, że Rosja wcale nie zastosuje się, i to jest moje taka główna teza, nie zastosuje się do końca do tych cięć OPEC-owych. Albo nie zastosuje się na tyle, ile deklarowała, tak? Będzie, albo inaczej, będzie robiła wszystko, żeby. No bo wszyscy, wiesz co, chcą w to wierzyć, że ona faktycznie obniżyła. No i OPEC też trochę chce wierzyć, bo jak sam obniża, to nie chce być robiony w konia, tak, przez Rosję, że oni nie będą obniżać. Natomiast jeżeli oni nie będą publikować tych danych, no to co? To wiesz, to trochę taka będzie dziwna sytuacja, bo co, dla OPEC jednak dadzą te dane do jakichś wewnętrznych raportów. Tak, tylko ciekawe, wiesz co, zarówno No. na przykład, i to jest widać i w Stanach, i sam OPEC też do mierzenia tych
realizacji celów produkcyjnych korzysta z agregatów zewnętrznych. Nie? To nie jest tak, że oni mają ankiety na każdym polu, tylko też tam są pewne agregaty, które to w jakiś sposób mierzą, więc tam też jest to pole do ewentualnych pomyłek. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to Rosja będzie raportować do OPEC-u, ale w jaki sposób będzie. Słuchaj, tu są takie bardzo fajne pytania. Jedno to chyba ja nie wiem, może ty wiesz. Jaki jest maksymalny czas przechowywania rezerw ropy naftowej? Nie wiem, czy jest jakiś. To pewnie zależy od gatunku, ale no skoro na przykład w Stanach Zjednoczonych jest obowiązkowa sprzedaż co rok z rezerw strategicznych, żeby No właśnie jest. wymieniać ropę na świeżą i to w wysokości 25 milionów baryłek w standardowych czasach, to zakładam, że to ona ma plus minus te 2-3 lata, tak mi się wydaje. I Zależy drugie od gatunku. pytanie jest dosyć też ciekawe, to chyba już coś możemy powiedzieć. Zastanawiam się, Przemysław Kunicki, zastanawiam się też nad flotą dark rosyjską i ograniczonym ubezpieczeniem tego. Tak. Czy to nie jest niebezpieczna gra dla nas? Tak. Chodzi mi o kataklizm związany z ewentualną katastrofą ekologiczną. Tak. I w branży o tym się mówi cały czas, nie? Tam Tak, była no taka pamiętajmy, że właśnie to wypowiedź. jest. No, sorry, że wszedłem ci słowo, Tak, tak, ale mów, no mów. właśnie to też gdzieś taką moją ludzką, taki ludzki niepokój budziło, bo patrzyłem przede wszystkim na wiek tych statków, a po drugie właśnie na potencjalne kataklizmy. Wiemy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, w Zatoce Meksykańskiej, gdzie przecież tam postawiono cały region, żeby przeciwdziałać skutkom, a i tak tego się nie udało w pełni zniwelować. I wyobrażam sobie, gdzie jakiś kontenerowiec, jakiś VLCC, który przewozi tam 2 miliony baryłek, gdzieś na środku morza, mówiąc kolokwialnie, psuje i faktycznie byłby problem, bo zakładam, że szukając jakiejś analogii do awarii Czarnobyla, to też nie byłoby to rozwiązane raz, dwa zgodnie z procedurami, tylko gdzieś tam po typowo sowiecku. Znaczy tam też kilka osób takich dosyć ważnych, szef Argusa, jeszcze ktoś wypowiadali się, że oni liczą się w najbliższym czasie z katastrofą ekologiczną i podali jeszcze oprócz tego, że te tankowce i produktowce są stare i często nie mają różnego rodzaju tych norm, nie spełniają norm bezpieczeństwa czy technicznych, to podali jeszcze taką jedną rzecz, że zobacz, że w tym momencie do tej pory Rosja wysyłała głównie tą ropę do Europy i ta droga ropy do Europy była krótsza. I 10 dni chodzi o versus to, że 45. tak, i oni mówią, no zobaczcie, ile teraz ropy, o ile dłużej ropa przebywa na morzu, rozumiesz? Czyli wiesz, jakby wziąć statystykę, że teraz mamy, nie wiem, tam powiedzmy 4 czy 5 razy dłużej, czyli zwiększa się ta szansa, powiedzmy o tyle, że nastąpi jakaś katastrofa ekologiczna ze względu na to, że ta ropa dłużej jest na tym morzu, nie? Plus trzeba jeszcze doliczyć te wszystkie zabiegi, które mają tę ropę prać. Przemalowywanie tych tankowców, przelewanie, mieszanie i tak dalej. Przelewanie, tak, jeszcze robią to na morzu, bez wpływania do portu, tak, no to aż się prosi, tak, że wiesz, jak oni sobie tam przepompowują tą z jednego tankowca na drugi, tak, że coś tam puści i zamiast do tankowca to poleci do morza, nie? No tak, nie Więc wiem jaki byłby wpływ tego na rynek ropy, to zawsze trudno oszacować, jeśli chodzi trudno. o cenę, natomiast no, szanse na jakąś większą zmienność w przypadku takich incydentów na pewno rosną. Dobrze, tutaj już będziemy teraz przechodzić do tej drugiej części, powoli kończyć, jeżeli pozwolicie, bo tak, już teraz troszeczkę będzie o takiej typowej już rosyjskich rzeczach. Mamy pytanie, które sobie przygotowaliśmy. Jak będzie kształtowała się cena rzeczywista Uralsa w Q2 versus spot? Tak, jeśli chodzi o Uralsa, to ja przede wszystkim to, co dla mnie jest istotne, to to, co dzieje się już powoli w Indiach, że oni mają pewien pułap, w którym mogą zwiększać tę ropę bardziej kwaśną, żeby nie naruszyć kontraktów, które mają z krajami Zatoki, prawda? Tak, ale I jeszcze jednej rzeczy powiedzmy, bo i nad tym ja się cały czas zastanawiam, bo do tej pory sami Hindusi przekonywali, że w którymś tam momencie w 2022, że oni już osiągnęli limit, ale nie ze względu na kontrakty, tylko ze względu na te technologiczne
Rafinerii, rzeczy. tak. Słyszałem właśnie, że właśnie dlatego teraz aktualnie rosyjska ropa stanowi 35% Dużo indyjskiego już. eksportu i limitem właśnie technologicznym ma być te 40-45%. W mojej ocenie to Hindusi przekraczają te limity i będzie sytuacja taka jak we wrześniu, że oni tam mieli trochę problemów, jeżeli chodzi o tą kwaśną ropę. Wiesz co? Ja na chwilkę przeproszę i tutaj Jasne, proszę. kontynuuj, bo muszę coś zobaczyć tutaj z synem, dobrze? To W tylko porządku, momencik. jasne. A Powiem może więc parę jak słów ty się o spodziewasz, jeżeli chodzi o tego Uralsa, e, ta średnia w stosunku do spotu? No bo też powiedzmy, gdzie ten spot jest, bo on jest jak gdyby mało wiarygodny, nawet sami Rosjanie mówią, tak? No bo gdzie mamy te ceny spotowe, tak, które i ceny giełdowe. Jasne. Dobra, ja na chwilkę muszę podejść. Dobra, już kończę. 20 minut. No już jestem. Okej, dobra. No to Przepraszam was. możemy. Tak. Tak, no dlatego Więc jak stąd ty się... ja. Tak. No proszę. Mówię, jak ty się spodziewasz, jak to się będzie kształtować? Czy to będzie tak jak obecnie, tak? Czy to jeszcze coś innego możemy się tutaj Dla mnie spodziewać? wydaje mi się, że powoli będzie to dyskonto spadać. No, ten rynek jest mocno napięty i wydaje mi się szczególnie, że bo nie wiem, czy spłycamy do Uralsa, czy do wszystkich gatunków, bo tu widzę. Powiedzmy o wszystkich, bo jeszcze powiedzmy, jakie są inne i ile ten Urals, nie wiem, tam stanowi, bo też my się koncentrujemy, często mówię o tym Uralsie, no ale mamy jeszcze powiedzmy, może wszystkich nie wymieniajmy, tak? Mamy jeszcze Sokol, Espo Nowy i Port. Sokół. Tak, Sokol, Tak, Nowy Port, Espo to są gatunki słodsze i inanie z tego, co wiem, zarówno w Chinach, bo i pamiętajmy, że to są gatunki, które są transportowane, jeśli nie mylę się, to z portów już na Kozmino głównie. oceanie, na Pacyfiku, tak? Prawda? No właśnie, Tak. więc też ta droga to jest taki naturalny gatunek, który naturalnie ze względów logistycznych powinien trafiać na rynki azjatyckie, zarówno do Indii, jak i do Chin i z tego co wiem, to te gatunki są z otwartymi rękami Trafiają. przyjmowane, z Uralsem jest troszkę już inaczej. Tak. Znaczy tam też jest różnica, tam też jest dyferencjał, co ciekawe, tylko ten dyferencjał w zależności też już od konkretnego gatunku jest inny. I powiedzmy, tam nie ma tego frachtu, no bo jest kosztu tego frachtu, bo jest powiedzmy bliżej często. Natomiast głównie, jeżeli chodzi o te słodkie, to obecnie korzystają Chiny. Indie mniej. Indie poszły w tego Uralsa. A dlaczego poszły? No cena, nie? I tutaj ja mam trochę odmienne zdanie, bo wydaje się, że to, co teraz Indie robią, to spadnie udział tych mniejszych rafinerii, a wzrośnie tych dużych, które jeszcze bardziej będą ciągnęły rosyjskiego Uralsa, ale będą, i to prawdopodobnie jest, będą żądały albo już są wpisane wysokie upusty, jeżeli chodzi o te kontrakty. Względem Uralsa. Tak, względem Uralsa. Bo jaki jest, ty pewnie będziesz wiedział dużo lepiej, jaki jest koszt frachtu Uralsa do Indii, bo jeśli chodzi o te podobne gatunki z Zatoki, to są około 8, wiesz, to zależy co liczysz, ale powiedzmy dychę. No bo te konkurencyjne gatunki to w samym frakcie jest oszczędność. Kiedyś było jeszcze, wiesz, jak weszłem ten pułap cenowy, no to tak, do Indii to chodziło po 20, nie, dolarów, trzeba by liczyć od baryłki. No wiesz, to też jest kwestia, bo jaki mamy tankowiec, nie, no bo to liczymy od tankowca, teraz to bardzo to uśredniamy, a więc na początku powiedzmy stycznia taki był największy pik na tym Uralsie, to było właśnie do Chin 25, do Indii 20, no i jeszcze Hindusi, którzy żądali, ale dostawcie nam w CIF-ie wszystko poniżej 60, więc tam wychodziły na przykład jakieś ładunki po 37, tak potrafiły 35 wychodzić, nie?
Więc to w ogóle już jakieś aberracje były. Potem się trochę poprawiło to, natomiast no nadal, jeżeli chodzi o te jakby liczyć samego FOBA, no to nadal te ceny w większości, jeżeli chodzi o Q1 było poniżej $50. Było poniżej, średnia jest 52, natomiast no trzeba by to, ja mówię, jak gdyby policzyć dla wszystkich, tak, co oni dostarczali. No i co? No i teraz jak to wygląda? Na ten spadek również wpłynęła częściowo ta flota cieni, bo ona poprawiła sytuację, tak? I też sami Amerykanie, którzy nakłaniali firmy te duże do wożenia rosyjskiej ropy. Bo jeszcze raz to, co mówiliśmy, Amerykanom zależy, żeby Rosjanie jak najmniej zarabiali i była jak najwyższa płynność, żeby nie Właśnie było sytuacji. w tym momencie, sorry Paweł, że ci przerywam, ale to jest chyba idealny moment, żeby pokazać wykres numer 5. To jest świeżutki wykres z wczoraj, z najnowszego raportu Amerykańskiej Agencji Informacji o Energii. Zobaczcie proszę widzowie, co stało się z importem amerykańskim indyjskich paliw, na jakim poziomie jesteśmy. To jest numer 5. On ma taki dziwny format, ale on się otwiera normalnie przeglądarką. A nie, ładuje mi się chyba. To ja może wyślę to jakoś szybko jeszcze, bo uważam, że tylko w innym formacie, bo to jest ekstremalnie ważne, żeby pokazać. To jest Steve, czy co to jest? Tak, to jest jakiś, ale on da się przeglądarką zdjęć normalnie zobaczyć. No wiesz co, ja tutaj ładuję do tego melona, może mi się ten... To najwyżej sobie screena i ci wyślę jeszcze raz, bo to chciałbym koniecznie pokazać, żeby A jak ludzi się screena, no to poczekaj, to może ja to zrobię. Kontynuuję zaraz w takim razie. Zobaczę, czy mogę przeglądarkę to To jest właśnie po prostu wizualizacja tego założenia, kto ma zarabiać na rosyjskiej ropie i czemu wcale to nie znaczy, że ona ma zniknąć, tylko po prostu ma przechodzić przez inne ręce finalnie z największą marżą. Ja prześlę ci na Twitterze. Nie, już próbuję to właśnie zrobić. Jak coś to wysłałem, to... Zaraz to będziemy mieli. JPEG, powiedzmy. Nie mam pojęcia, skąd taki format to... Jakieś dziwne. Jakiegoś wirusa chcesz mi tutaj wrzucić i to tak się zakończy. Nie. Nie żartuję oczywiście. Dobrze. Już to mam, słuchajcie. Już to mamy. O. Tak, spójrzcie, to jest import produktów naftowych z Indii do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na najwyższym poziomie. A oczywiście bazą tych produktów, no z dużą pewnością możemy powiedzieć, że tam mogą się znaleźć rosyjskie baryłki, a Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który właśnie zatrzymał import surowej ropy rosyjskiej. Ale poczekaj, nie baryłki, chodzi o to, że paliwa zrobione z rosyjskiej ropy, tak? Tak, oczywiście, tak. To są produkty ropopochodne. No, tak. No i podobnie jest w Europie, zresztą tam ostatnio była afera, chyba że do Polski również z Indii tam jakaś ropa szła. No dlatego Hindusi są tak niezadowoleni z tego pułapu na te paliwa, no bo im to cały czas psuje rynek. Tak. No nie bez powodu marże na diesla w rafineriach spadły o 50% względem jeszcze kilku miesięcy sprzed. To też jeśli ktoś spodziewał się wyraźnego wzrostu cen paliw na stacjach po decyzji OPEC, a tu proszę, ja około siebie mam Orlen przy wylotówce na obwodnicę, mamy wyraźnie tańsze niż przed wybuchem, niż przed decyzją OPEC-u. Jest pytanie o mojego syna. Nie, synek, to już powoli będziemy pewnie za 20 minut kończyć, chociaż dzisiaj to bym pewnie chciał dyskutować jak najdłużej, bo temat jest dla mnie jakoś bardzo ciekawy. Natomiast tak, syn lubi tak po 10 chodzić spać, czy w pół do 11, więc to jest prawda, ale jesteśmy na wyjeździe, a więc może jeszcze sobie tam różne rzeczy porobić, więc jest szansa, że jeszcze sobie porozmawiamy, jeżeli Łukasz będziesz miał siłę. Możesz mi pisać, wiesz, tam na tym prywatnym czacie, że jak już chcesz kończyć, to wtedy... Nie, w porządku, szczególnie, że jest kilka rzeczy, które czuję takie trochę niedopowiedzenie w kontekście tego OPEC-u na przykład, bo jeśli to nie jest... Możemy do tego na chwilę wrócić? Możemy.
Bo mam wrażenie, że też wśród, nie że twoich widzów, tylko wśród społeczności panuje przekonanie, że OPEC to jest taka bardzo zorganizowana grupa, która działa Przestępcza. spójnie, a że? Przestępcza. Przestępcza? No nie, przestępcza to może nie, ale że ona działa bardzo spójnie i jest tam duża współpraca wśród tych producentów. To jest anomalia. To jest grupa, która cechuje się tym, że tam wiecznie są jakieś problemy między tymi krajami, szczególnie na przykład po stronie Iraku. Irak miał wylatywać z grupy już wiele razy, przecież nie bez powodu Ekwadoru tam już nie ma tam Kataru. Sam OPEC jest bardzo, szczególnie w okresach niższych cen, bardzo skłonny do konfliktów. Kiedy Iran jeszcze w pełni uczestniczył w OPEC-u, to przecież trzaskanie drzwiami, relacje, wtedy gdzie się tam ktoś działo, wybiega, to był standard. Więc też nie traktujmy zbyt dużą powagą tej grupy. Tak samo sam sojusz saudyjsko-rosyjski, to też moim zdaniem postawiony jest na bardzo kruchych fundamentach, ponieważ No, jeszcze sojusz interesów trochę teraz. Tylko tyle. Tak, a pamiętajmy jednak, że oni walczą o tego samego klienta, prawda? O rynki, które już są, i to jeszcze ograniczone rynki, prawda? Bo ten skrawek amerykańskiego eksportu może nie jest duży jakiś, ale jednak jest coraz większy. Też druga sprawa, pamiętajcie, że wojna cenowa, która wybuchła, ona ma do tej pory konsekwencje, ponieważ wojna cenowa pomiędzy Arabią, tak, a Rosją. Kiedy cena ropy mniej więcej szukała dołka koło $30 za baryłkę, to Arabia Saudyjska, która nie była w stanie dojść do porozumienia z Rosją odnośnie cięcia produkcji, zdecydowała się uwolnić maksymalne moce, uwolnić wszystkie zapasy, jakie miała, wysłać na rynek i stąd między innymi w konsekwencji ujemne ceny ropy, oczywiście na poszczególnym kontrakcie na ropie amerykańskiej, ale gdyby nie ich konflikt, to być może ropa miałaby swój dołek znacznie wyżej, a to oczywiście wpłynęło na ogromne problemy całej branży później przez okres COVID-u. No, długo by o tym gadać, ale naprawdę odbiło się to ogromną czkawką dla wielu różnych producentów. No dobrze, słuchaj, to teraz mamy następne pytanie. To ulubione, o którym bardzo często mówię, czyli jak relatywnie niskie ceny ropy wpłyną na budżet Rosji? No bo jeżeli chodzi o Q1, no to można porównywać z jakimiś dołkami covidowymi albo z latami nawet 90. Znaczy z latami 90. można porównywać, jeżeli się patrzy na cały budżet i na problemy, które Rosja ma. Przede wszystkim Rosja ma problemy z płynnością. I to jest również spowodowane zmianą kontrahentów, bo my sobie do tej pory mówiliśmy o tym, że z jednej strony oni sprzedają taniej i to jest problem. I to jest problem właśnie dla budżetu, bo do tej pory tam mówiliśmy o tym, mamy te 3 podatki, MET, ATT powiedzmy i cła eksportowe. No i teraz wszystkie już będą liczone to nie wiem, czy pewnie słuchałeś, jak mówiłem, ale Rosjanie będą liczyli już od kwietnia, potem od maja, w zależności jaki podatek, ale będą liczyli od ceny Brent podatek, a nie od Uralsa, tak jak do tej pory było. Tak, to akurat miałem okazję przeczytać. To jest, no, ciekawy jestem, jak to odebrali w gabinetach. Tak, ale wiesz, potem był taki ciekawy efekt, bo jak ogłosili to nagle ropa Urals na Spymexie i w Moskwie podrożała o 20%. Jak powiedzieli. Dlaczego podrożała? Dlatego, że firmy już nie miały żadnego interesu, żeby tą cenę zaniżać, ona nie była zaniżona, tylko żeby pokazywać tą cenę niżej, bo oni tak sprzedawali, powiedzmy, Hindusom z upustami, bo Hindusi i Chińczycy chcieli upusty nie do jakiegoś Uralsa mieć, tylko oni tam są często wpisane do Brentu, tak? Czyli oni po prostu chcą mieć taniej niż Brent, no bo to mniej więcej o to Chociaż chodzi. No. Paweł, chyba z tego co wiem, benchmarkiem teraz dla handlu
ropy do Indii będzie Dubaj. To nie jest Tak. żaden jakiś ukartowany plan, tylko z tego co no, Dubaj jest lepszym odnośnikiem na rynek azjatycki Mhm. no, Tak, to i chiński. prawda, natomiast wiesz, no tam w ogóle była dyskusja, oni chcieli tego Argusa, jakieś oskarżenia była do Argusa, wiesz, ze strony rządu, chcieli go wymienić na placa, liczyć to, były takie pomysły, żeby liczyć tą cenę nie na wyjściu, tylko na wejściu, na przykład do Indii i Chin, no jakieś takie już zupełnie, wiesz, te aberracyjne. Koniec końców zrobili, że będą liczyli od nie swojej ropy, od nie swojego gatunku podatek, co w jakimś tam stopniu powinno poprawić sytuację, ale nie do końca. Dlaczego nie do końca? No bo w tym momencie oni zrobili ten okres przejściowy, czyli mówią, że Brent minus 34, jeżeli chodzi o kwiecień. No jeżeli Brent minus 34, no to możesz sobie policzyć, że to jest to samo co w Q1, nie? Oni gdzieś tam w lipcu i dopiero w lipcu ta sytuacja się poprawi. Natomiast największym chyba nawet problemem nie jest cena, tylko płatności. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej wychodzi informacji, że ci odbiorcy i te hinduskie rafinerie nie do końca płacą terminowo. To o tym nie wiedziałem. I to jest, bo o ile przy tych dużych kontraktach to sytuacja jest ok, no to w przypadku tych mniejszych pojawiają się problemy. A jeszcze większe problemy pojawiają się, kiedy oni próbują, i tu są różnego rodzaju takie informacje, trochę już tak na pograniczu, nie wiem jakby to nazwać. Na pewno jest w tym jakaś prawda, ale ile prawdy jest, tego nie wiem, dlatego mówię, że to jest na jakimś pograniczu. Dlaczego? Dlatego, że tu wchodzimy w tą sprzedaż poza tym rynkiem regularnym, czyli właśnie to do Zatoki, do ZEA i tak dalej. Na przykład były takie historie, że firmy, które to sprzedawały, które to kupowały, wiesz, zakupiły i już tej firmy nie ma. Wiesz, znika, nie? I pieniądze nie do odzyskania, tak? Więc Rosjanie trafiali, ponieważ no sprzedawali to na, powiedzmy, w szarej strefie, no dużo było informacji, tak jak mówię, nie wiem na ile, czy wszystkie były prawdziwe, tak? Natomiast trzeba by zakładać, że jakaś część była prawdziwa, no trafili na różnego rodzaju oszustów. Ale myślisz, że to może być skala, która wpłynie jakoś na sam sposób dalszego kształtowania się tej rosyjskiej wysyłki i produkcji? No bo zakładam, że to są jakieś pewnie marginalne przykłady, bo nie sądzę, żeby... No wiesz, jeżeli chodzi o tą szarą strefę, to nie jest jak gdyby większość, no ale jeżeli to liczymy nawet do 20%, tak niektórzy mówią, no to już ma jakiś wpływ, z czego oczywiście to nie jest tak, że wszyscy powiedzmy oszukują tych Rosjan. Natomiast takie rzeczy, że tam są wydłużone, następna rzecz, bo mówimy o tym, że nie płacą terminowo, natomiast następna rzecz, i Hindusi, i Chińczycy, ale Hindusi głównie, wydłużają bardzo długo terminy płatności. I teraz robią to te duże akurat. Czyli masz sytuację taką, że za swoją ropę nie dostajesz, wiesz, od razu, czyli najpierw ją dostarczasz, a potem czekasz, aż ci przeleją te pieniądze. Jeszcze jak ci przeleją te pieniądze, to potem się okazuje, że to są na przykład dirhamy, nie? Które jeszcze musisz gdzieś tam coś z tym zrobić, nie? I tak dalej, nie? Więc tu zaczynają się tego typu problemy, których nie mieli moim zdaniem, jak rozliczali się w dolarach. I Nie? w którym kierunku to twoim zdaniem pójdzie powrotu do dolara? To byłoby straszne, przecież Nie. to byłby plaskacz, prawda? Nie. Wiesz co, no tutaj moim zdaniem Rosjanie zrobili bardzo duży błąd, ogłaszając 22 marca, że oni powiedzieli wtedy o juanie, tak? Czyli jak ten Xi był w Moskwie, i to moim zdaniem spowoduje bardzo duże konsekwencje, bo powiedział, że transakcje międzynarodowe mogą być rozliczane w juanach, co powoduje wyparcie rubla z rynku, gdzie on jeszcze trochę tam był, wyparcie w jakimś tam stopniu dolara i euro, ale nigdy nie wyprą do końca. Natomiast no, to spowoduje, i to powoduje już, że ten yuan wzrósł w przeciągu roku 75 razy, jeżeli chodzi o wielkość transakcji.
i będzie rósł. No i teraz mamy to ja o tym bardzo dużo mówię, mamy tą sytuację, że wiesz, ponad 50% wszystkich towarów wysyłanych do Rosji pochodzi z Chin. Jest przekroczony, wiesz, taka magiczna bariera i teraz masz sytuację taką, że Chiny mają wpływ na Rosję przeogromny, bo wyobraź sobie taką sytuację nawet. Mając takie duże rezerwy, mogą nagle spowodować w przeciągu 2 tygodni mocne tąpnięcie na ropie. Tak, to na pewno, zdecydowanie, bo Tak? już drobne rozczarowania niższym niż oczekiwano importem ropy do Chin względem ożywienia już powodują dużą presję. Ja uważam, że to jest bardzo ważny czynnik, na pewno nie mniejszy niż ten czynnik typowo rynkowy. No właśnie, a więc wiesz, przekłada się to moim zdaniem dosyć mocno to uzależnienie, to, że teraz mamy teraz taką sytuację, że Rosjanie, jeżeli chodzi o płynność, i to dotyczy też firm, że tak, zamawiają towar, nie mogą zamówić je często z Europy, zamawiają z Chin i wskakują w taką kolejkę do dostawy, muszą zapłacić z góry albo większość, tak, czyli zrobić przedpłatę albo całości, albo dużej części i czekają rok albo pół roku. Nie? Tam są nawet takie, dochodziły w przypadku niektórych nawet do 2 lat dochodzi, nie? Czyli ponieważ ja nie mówię teraz tylko o ropie, tylko ogólnie, tak, o różnego rodzaju komponentach, o różnego rodzaju Jasne. no i tak to wygląda, tak, no to mówię głównie na przykład o różnego rodzaju maszynach takich specjalistycznych. Normalnie, wiesz, się czeka, natomiast to się teraz wydłużyło, bo kiedyś powiedzmy czekali, nie wiem, 2-3 miesiące, miesiąc, nie? A teraz czekają rok, 2 lata, nie? A właśnie przy okazji tego, co powiedziałeś o Chinach, bo nie chcę, żeby to mi umknęło, jeśli faktycznie zdecydowaliby się na jakieś mocne, jednorazowe uwolnienie tych rezerw, to naprawdę mogliby niezły problem spowodować Saudom. Zresztą wiadomo, w oficjalnym tłumaczeniu, dlaczego zdecydowano się wprowadzić te cięcia, były obawy o recesję, jak zawsze, to najłatwiej wytłumaczyć. Natomiast jednocześnie przy obniżce produkcji Arabia Saudyjska podniosła oficjalne ceny sprzedaży ropy na rynek azjatycki, więc to pokazuje, że właśnie te obawy o recesję, przynajmniej ze strony OPEC, są typowym blefem. Tak, no ja też się zgadzam. Tutaj jest taka bo dzisiaj tam w Sewastopolu pisałem, coś się paliło. 10, Tak. też zgadza się, to co Artur pisze, pozdrawiamy Artura. Paliło się z grubsza 10 zbiorników, no i w każdym było po 4 tony, no to mniej więcej by się zgadzało. Właśnie wiesz Po co, 4000. nie masz czego się śmiać, ale rozbawił mnie komentarz właśnie jednego tam właśnie z komentatorów, komu się przypisze taką tak dużą emisję CO2, bo to zdjęcie wyglądało przerażająco. No wiesz, oni mówią, że będą to gasić, no może nawet z tydzień, tak? Na początku powiedzieli, że kilkadziesiąt godzin, tak? Będą to gasić, zobaczymy, tak? Specjalny pociąg jakiś wysłali, tak? Do gaszenia i tak dalej, i tak dalej. Tak, Tylko, no, że to wiesz, to jest na Krymie, oni też nie mają tam infrastruktury, żeby to do końca ugasić, będą musieli skądś ściągać, nie? Więc to dla nich jest jakiś teraz dosyć poważny problem, no bo żeby odbudować te składy, no to mają problem, no bo tam muszą odbudować, a jak nie odbudują, no to przecież to będzie, ta flota musiała, znaczy nie będzie mogła korzystać, tak, z tankowania, powiedzmy, z Sewastopolu, tylko gdzieś indziej będzie musiała sobie płynąć, żeby zatankować. No to jest dosyć duże utrudnienie. Ale wracając do naszej ropy, bo powoli faktycznie będziemy kończyć, no to może ostatnie pytanie, słuchaj, co z ceną paliw? Spadną, zdrożeją, bo na to wszyscy czekają, powiedzmy, dlaczego tak jest i na przykład powiedzmy, że spadną, wtedy powiedz, że na przykład o złotówkę i potem sobie zrobimy live'a za miesiąc i sprawdzimy, czy... Tak, paliwa jest najtrudniej przewidywać, bo rynek paliw się mocno rozerwał. Ja powiem Ci, że oderwał się od rynku ropy. Ja przez lata wypracowałem sobie taką zależność. W 2016 zapisywałem sobie mniej więcej te ceny i weryfikowałem to z cenami ropy
i wypracowałem sobie taki model, że spadek o $10 lub wzrost o $10 za baryłkę to jest mniej więcej 25 groszy w Polsce. Teraz niestety, przy zupełnie innym zachowaniu polskiego złotego, przy ograniczonych możliwościach rafineryjnych, zupełnie ta zależność się rozsypała i próbowałem to weryfikować przez kilka miesięcy, ale to już nie ma sensu, więc o tej zależności zapomnijmy. To, co na pewno cieszy, to fakt, że marże bardzo mocno spadły przez ten napływ paliw, które bazowo są produkowane z ropy rosyjskiej, one trafiają do Europy w dużej ilości, no i raczej przed polskim złotym, jak na razie, jeśli ten trend osłabienia dolara się utrzyma, no to wygląda, że wszystko będzie lepiej niż mogło się to wydawać kilka jeszcze tygodni temu. To się oczywiście nie wpisuje w tę moją prognozę odnośnie raczej wyższych niż niższych za jakiś czas cen ropy, no ale tak czy inaczej nie spodziewałem się tu jakichś niesamowitych wzrostów na stacjach, nawet jeśli cena ropy będzie rosnąć. Tutaj jest pytanie, ile takie magazyny, z tego co mi kiedyś kolega twierdził, to da się szybciej zbudować, szczególnie jeżeli pominie się różnego rodzaju pozwolenia, jakieś inne rzeczy, jakieś te normy, które są potrzebne. Natomiast w przypadku Rosjan, no trudno, inaczej, nie będzie to miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, tak? Odbudowanie tych magazynów, które zostały zniszczone. Nie wszystkie tam chyba elementy się do końca spaliły, przynajmniej tak Rosjanie twierdzą i tak widać, ale jak to będzie wyglądać? Moim zdaniem nie wiem. No Rosjanie, wydaje mi się, że podczas wojny już tego nie odbudują. To tak. No ale zobaczymy. No dobrze, czyli co? Czyli ropa, benzyna będzie tanieć, mówisz. No Wydaje mi się, zobaczymy. że nawet jeśli ropa miałaby być droższa, to nie będzie takiej szybkiej reakcji, takiej mocnej reakcji jak przy wybuchu wojny na wzrost cen ropy. Nie spodziewałbym się powrotu szybkiego powyżej właśnie tych aktualnych. Znaczy, ja powiedziałbym ostrożniej. Powiedziałbym coś takiego, że jeżeli chodzi o paliwa, to wydaje się, że nie powinny drożyć, tak? A w przypadku, czy mają tanieć, to dużo zależy też od otoczenia też takiego biznesowego i tego, co się będzie działo nie tylko w Polsce, ale tych innych rafineriach, no od wielu jak gdyby moim zdaniem elementów, bo to, co powiedziałeś, jest oderwane, te marże nadal są wysokie rafinerii, Tak, ale jeżeli chodzi wiesz, o do Europę. tego zmierzam, że sytuacja już zresztą z racji przede wszystkim na COVID i spadek inwestycji w rafinerii spowodowała, że te marże rafineryjne wzrosły nie tylko z powodu, że musiały przejąć Tak. na siebie robotę rosyjską, ale fakt, że zdolność europejskich rafinerii do przerobu znacząco spadła. I na szczęście, o ile w przypadku zwiększenia zdolności do produkcji ropy ten czas jest naprawdę bardzo długi od decyzji i sprzyjającego klimatu, nawet przy sprzyjającym klimacie. Mam chyba nawet grafikę, może na koniec ostatnią pokażesz, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, bo uświadamia ludziom, jak długim procesem jest produkcja ropy. To jest grafika numer 8 i to jest to jest przykład, jak właśnie ile procesów musi zajść od momentu znalezienia pola, w którym jest jakieś złoże, do jego uruchomienia i później maksymalizacji produkcji i porzucenia. A w przypadku zwiększenia zdolności rafineryjnych ten proces jest wyraźnie krótszy. Tak swoją drogą, o tym nie mieliśmy okazji porozmawiać dzisiaj, ale ten wykres to jest zdjęcie z książki, która jest, polecam każdemu, ciężko ją dostać, ale da się. To jest książka Zmierzch na pustyni, napisana przez Matthew Simonsa. To jest człowiek, który na początku tego wieku wyszedł z założeniem, że Arabia Saudyjska przekłamuje, jeśli chodzi o swoje zdolności produkcyjne i przede wszystkim co do swoich dostępnych rezerw. On założył taką hipotezę, że
że cena osiągnie $200 za baryłkę w przypadku ceny ropy i wywoła to ogromne światowe załamanie. Założył się nawet z przyjacielem, nie dożył finału tego zakładu, no i przede wszystkim nie przewidział rewolucji łupkowej. Szkoda, że ci o niej nie powiedzieliśmy, ale jak będziesz kiedyś mieć okazję czy ochotę porozmawiać, to bardzo chętnie o tym coś powiem. Super. No, ale tak czy inaczej Matthew Simmons dał podstawy, żeby właśnie dla wielu aktualnie ekspertów, żeby właśnie wątpić w te magiczne zapowiedzi Saudów, które zostały boleśnie zweryfikowane tamtego lata. Tak, znaczy no tu akurat trafił, w przypadku innych rzeczy może mniej. Nie? Tak, ale wiesz, Ale tak jak mówisz, no niektórych rzeczy też nie mógł przewidzieć, tak? Tych łupków też, tak. Nie? No, bo kiedy wiesz, łupki to w robił- ogóle jest ciekawa historia. Też pokażę tutaj może, jak ktoś, ta akurat książka jest w języku polskim, jest lepiej dostępna. Frakersi, super książka, naprawdę polecam. Ona u mnie w takim stanie wygląda, bo mój pies się ją zainteresował, niestety, też zdobywać. ale polecam. Polecam, bo jest bardzo ciekawie opisana i pokazuje nie będę spoilerował. Polecam, po prostu Dobrze. polecam. Polecamy oboje książkę. A my w takim razie, Łukaszu, podziękujemy widzom. Chciałbym podziękować Tobie za wspaniałe 2 godziny, które spędziliśmy na, myślę, dosyć ciekawym temacie. Dzięki, że tyle osób z nami było. Zapraszamy cały czas do lajkowania, do wspierania kanału, do subskrypcji. Mam nadzieję, że z Łukaszem nie widzimy i nie słyszymy się ostatni raz. Natomiast wszystkim życzymy miłego świętowania, jeżeli chodzi o majówkę. Trzymajcie się. Dobrej Bardzo dziękuję, nocy. Paweł. Życzę Wam dobrej nocy, odpoczynku od rynków przez ten okres majowy. Tak, zdecydowanie. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia. Cześć, cześć.